Cześć, witam was Energik i Bart. W kolejnym podcaście, źle nazwanym podcaście, możecie już odczeknąć w bingo, że tak padło, jest, że źle jest nazwany, Gralogi. Dzisiaj jakoś to wejście nam dobrze poszło, to w ogóle chyba, wiesz, ta przerwa to jest najlepsze wejście. Najlepsze wejście, właśnie... będziemy, Nie chciałem przerywać, jak weszło i tak sobie pomyślałem, kurde, wiesz co, jakby miałem tu zimne ognie odpalił, co nie? I taką czapeczkę, wiesz, bym sobie dał z daszkiem i ze śmigiełkiem i wiesz, to takie dmuchawce, że sobie gwizdki takie z rozwijanymi tymi. No wiem, ten taką, tak. Wiesz co, będziemy to wycinać, ten rozpoczęcie i będziemy wklejać do każdego kolejnego podcastu, bo wyszło to dzisiaj wyjątkowo dobrze. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się, wiele osób pytało o to, bo zrobiliśmy pierwszy podcast, było pierwszym PlayStation i było w co zagrać i bardzo wam się fajnie to oglądało, więc postanowiliśmy iść za ciosem po 2 latach? Po roku. Ja myślę, że będziemy, oj drodzy, raz do roku będziemy robić taki podcast gruby, bardzo dociekliwy odnośnie jednej konsoli, także pikujcie, co chcecie w przyszłym roku. Po roku idziemy za ciosem i bierzemy się za królową konsol, czyli PlayStation 2. No, tak. Sprzęt legendarny dla wielu, tak? Powiem ci, że znam ludzi, którzy uważają, że na PlayStation 2 skończył się dobry gaming. Uważają, że to, co było potem, to już nie było to dobre, nie? Że to PlayStation 2 było takim bardzo ważnym krokiem w gamingu, nie? Niektórzy tak uważają. Ogromny to był krok, ja bym powiedział nawet tak, wspaniała to była konsola, nie zapomnę jej nigdy. Tak, idąc memem, i jak najbardziej. I to, co powiedziałeś, wiele osób nawet uważa, nawet ostatnio widziałem materiał, nie pamiętam niestety twórcy, ale zrobił taki z przymrużeniem okiem materiał, że to właśnie od PlayStation 3, albo że samo PlayStation 3 zaczęło psuć gaming. Może coś w tym jest, może jeszcze na ten temat gdzieś tam później za rok, na przykład o PS3 porozmawiamy, ale dzisiaj PS2, więc myślę, że trochę historii będzie troszeczkę ciekawostek o tym, co tam powstawało, jakie były zamieszania w ogóle przy produkcji i przy premierze, bo jak dla mnie bardzo ciekawe jest to, jak wiele osób nie pamięta, jak w pewnym sensie nieudany był start tej konsoli. I jak ja to mówię, to ktoś może złapać się za głowę i pomyśleć, co ty mówisz, to wspaniały był start, tak? Nie zapomnę go nigdy, ale to myślę, że szczegóły i to, o co dokładnie mi tutaj chodzi, to jeszcze przyjdzie czas. Właśnie o tym starcie konsoli to chciałem tutaj, to sobie rozwiniemy, bo tak naprawdę startu konsoli to niewiele osób widziało, bo w tamtym roku jeszcze nie było streamingu, YouTube raczkował, więc o starcie konsoli mogliśmy co najwyżej przeczytać w czasopismach, ewentualnie na jakichś portalach, ale żeby obejrzeć start konsoli, to ludzie dopiero wiele lat później zaczęli oglądać, kiedy wypłynęły te materiały, nie? Wideo. Także to było w ogóle, to było zupełnie inaczej w Polsce wtedy. No nie mniej, słuchajcie. Ponownie za sterami Ken Kutaragi, ojciec pierwszego PlayStation, no chyba wybór był oczywisty, nie? Skoro pierwsze PlayStation okazało się niesamowitym sukcesem, chyba najlepiej sprzedającą się konsolą ever, no to kto jak nie on, nie? Miał się tym zająć. To był chyba właściwy człowiek na odpowiednim miejscu, który za PlayStation 2 też postanowił się wziąć. A to jest ciekawe, co mówisz. Właściwa postać na właściwym miejscu. No, nie da się z tym gdzieś tam debatować czy argumentować, jak najbardziej. To, co on zrobił przy PS1, fenomenalna robota. I żeby było jasne, on przy PS2 tą robotę fenomenalną też zrobił. Zresztą nie bez powodu pochwały, nie bez powodu różnego rodzaju nagrody, awanse i tak dalej. Ale skoro mówimy o Kenie, ci, którzy pamiętają być może podcast z zeszłego roku, gdzie wspominaliśmy książkę Rewolucjoniści z Sony, w tej książce jest troszeczkę takich ciekawych informacji odnośnie Kena, nie tylko pozytywnych, i jeżeli troszeczkę pogrzebiemy i poczytamy sobie wywiadów na temat samego Kena, okaże się, że no, jest to postać trochę pozytywna dla branży, ale jest tam troszeczkę takich mankamentów. Generalnie z jednej strony on miał przydomek Crazy Ken, ze względu na to, co udało mu się osiągnąć, ze względu na to, ile, że tak powiem, drzwi z buta otworzył. Faktycznie, dostał przydomek Crazy Ken i to jest jak najbardziej super. Natomiast była to postać dość kontrowersyjna, bo była to postać, z którą ciężko się pracowało. W pewnym momencie, nawet powiedzmy w europejskim rynku pracy, czy w europejskich korporacjach, byłaby to postać, która, no, gdyby nie te osiągnięcia, ona byłaby pchana do zwolnienia. Bo to był człowiek, który raz
miał swoją wizję i zupełnie nie chciał w ogóle wchodzić w dywagacje na temat tego, jak można by coś zrobić inaczej. Spotkania z nim to była mordęga. On potrafił po pierwsze przez godzinę, czasami nawet dłużej, kłócić się ze swoimi pracownikami i mówić, że nie, słuchajcie, jest po mojemu, a to, że ty chcesz cokolwiek zmienić, w ogóle mnie to nie interesuje. Doszło do absurdu, który w ogóle w japońskiej kulturze może być traktowany jako swego rodzaju upokorzenie, bo on potrafił swoich przełożonych oddelegować do tego, żeby podczas spotkań tłumaczyli na angielski to, co on mówi po japońsku. Więc tam było dużo takich zamieszek i doszło nawet do tego, że nie pamiętam, gdzie doczytałem ten artykuł, czy to był stary Edge, czy może Famitsu, może jeszcze coś innego, bo trochę tego researchu ostatnio robiłem, że niektórzy współpracownicy, byli jego oczywiście, wspominali, że o pewnych kwestiach nie chcą mówić, bo gdyby powiedzieli, to najzwyczajniej w świecie doszłoby do afery. Więc z jednej strony można chyba śmiało nazwać go pewnego rodzaju geniuszem, ale z drugiej strony postacią, która była ciężka do współpracy. Chociaż, pomyśl nad tym, był na tyle dobry, że w ówczesnym budynku Sony, który miał 12 pięter, on miał gabinet na każdym z 12 pięter. Żeby nie chodzić albo jeździć wózem, nie tracić czasu. Ale wiesz co, to jest w ogóle też ciekawe, bo zauważyłem, że niektórzy tacy wielcy twórcy, bo myślę, że Kena Kutaragiego można uznać jakiego wielkiego twórcę, może w tym wypadku konsol, nie gier, ale mają zawsze problem jakiś z ego, bo w sumie z Hideo Kojimą też było dokładnie to samo, że podczas pracy bardzo trudno się z nim pracowało, że nie uznawał kompromisów, że musi być po mojemu, nie? I wydaje mi się, że to jest kwestia, nie mówię, że to jest kwestia Japończyków, bo pewnie nie, bo pewnie w każdym, ale jest coś takiego, że w pewnym momencie, kiedy osiągasz jakiś niebywały sukces, to albo będzie po mojemu, albo nie będzie w ogóle, nie? Tak jakoś tak jest. Że angielskie my way or highway. Tak, że próbują jakby przeforsować rzeczy, które powiedzmy sobie szczerze, często wydają się kontrowersyjne, a one potem działają, bo akurat w przypadku PlayStation 2 kilka pomysłów, które były negowane od samego początku, jak chociażby napęd DVD, nagle okazały się tym elementem, który sprawił, że konsola się zaczęła sprzedawać. Z innego powodu niż gry, ale zaczęła, tak? Tak, wiesz co? To, co powiedziałeś o ego, zgadzam się w zupełności. Uważam, że za wielkim sukcesem zawsze stoi wielkie ego. Zawsze z przymrużeniem oka, bo na pewno znajdziemy przykłady na pewno znajdziemy przykłady, gdzie mamy te wyjątki, ale w większości wypadków, jak patrzymy na genialnych twórców, przywódców, polityków, ludzi, którzy osiągnęli naprawdę ogromny sukces, tam będzie to ego i myślę, że ono musi tam być, bo ono pcha do przodu, tak? Jeżeli nie byłoby tego ego, no to ewidentnie nie byłoby tego sukcesu. I to jest ciekawe, bo my mówimy o tym, że jest ego, jest sukces, no ale też na pewno znajdziemy przypadki, gdzie ego jest ogromne, sukcesu niestety nie ma, no ale z drugiej strony, no cóż, no musisz chyba wierzyć w swoją wizję, tak? No bo inaczej, no jak ma ci się udać? Więc tak, postać kontrowersyjna, ale wciąż każdy z jego współpracowników, nawet ci, którzy nie mieli o nim dobrego zdania, jeżeli chodzi o taką osobę do współpracy, w sensie nie słuchał mnie, jakby moje obiekcje były spychane na drugi plan, każdy powiedział jedną rzecz. Był jaki był, ale był po pierwsze niesamowitym wizjonerem, to jest pierwsza rzecz, a po drugie to była osoba, która była niezwykle oddana pracy. Ja myślę, że to jest chyba ten taki typowy japoński pracoholizm, trochę w cudzysłowie, tak? On pierwszy wchodził do biura, ostatni z tego biura wychodził, więc nie można mu ewidentnie zabrać tego, że był oddany tej robocie. No ale to też trzeba pamiętać, że miał solidne plecy, nie? Miał solidne plecy w postaci ówczesnego CEO Sony, Norio Ogi. To jest w ogóle, wiesz co, to jest takie, jak mi się przypomina, że jak tworzyłem tą firmę, to miałem tylko dwie rzeczy. Pomysł i $5 milionów, nie? To jest, wiesz, takie stwierdzenie właśnie, że wiesz, mógł, ale miał solidne podstawy, żeby żądać i wymagać, bo jakby kumplowali się tam całkiem nieźle. Znaczy, Norioga już wtedy, za czasów PlayStation 1 bardzo wierzył w Kutaragiego i myślę, że sukces PlayStation przełożył się na to, że te stosunki pomiędzy nimi się jakby troszkę bardziej zaciśniły i myślę, że też wierzył bardzo w PlayStation
PlayStation 2, więc tutaj wiesz, takie stwierdzenie, że stawiał się wszystkim, no mógł, tak? Myślę, że jakby jakiś inny japoński deweloper, który pracował przy PlayStation 2 by się postawił, no to by szybko tam został kopa, nie? Że wiesz. Tak, to już but w 4 litery, dziękujemy, tam są drzwi. Jasne, że tak, ale to jest dokładnie to, co powiedziałeś. Z jednej strony plecy, ale te plecy były na czymś zbudowane, tak? To nie było to, że Noriega lubił go za nic. On go lubił za... No, być może prywatnie go lubił, bo ponoć tam byli kolegami, no ale ewidentnie on miał podwaliny do tego, żeby być lubianym. Mimo że zarząd generalnie Kutaragiego średnio lubił, przez to między innymi co powiedziałem, ale jego osiągnięcia dotychczasowe to były plecy, to były fundamenty, które pozwalały mu na to, co robił. To, co wspomniałeś, jeżeli chodzi o ten napęd DVD, to w ogóle, tak jak powiedziałeś, to był kamień milowy później, o tym pewnie za chwilę, ale myślę, że tutaj warto zrobić taką króciutką lekcję historii. To jest ciekawe, co teraz powiedziałem, bo w sobie wszystko, co dzisiaj mówimy, to jest taka trochę lekcja historii. Ale okej, zobaczmy sobie, jak wyglądał rynek przełomu 97-8 roku, bo wtedy właśnie zaczęły być coraz bardziej popularne właśnie nośniki DVD. I co zrobiło Sony? No Sony bardzo podobnie zresztą jak przy pierwszym PlayStation, gdzie zainwestowało właśnie w nośniki CD, to na przełomie 97-98 dogadali się z Philipsem, no i opracowali właśnie nośnik DVD, a dokładnie był to DVD RW, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli się tutaj nie pomyliłem, ale myślę, że się nie pomyliłem w tej kwestii. No i cóż, skoro mieli nowy nośnik, stwierdzili, że własny w szczególności, no to można by go wykorzystać. I jakie były obawy Sony? Obawy Sony były takie, że nie wiem, czy iść w stronę DVD, no bo przy okazji pierwszego PlayStation był problem z nośnikami CD, a jaki dokładnie? Taki, że ponieważ był CD player w pierwszym PlayStation, no to spadła im troszeczkę sprzedaż, troszeczkę mniej lub bardziej, ale spadła mimo wszystko sprzedaż właśnie CD playerów. Obawiali się dokładnie tego samego z DVD playerami. No i jak wiemy... słusznie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jeżeli spojrzymy na ten przełom tych lat, bo dlaczego w ogóle nie jest tajemnicą, że PlayStation 2 sprzedawała się w tamtym czasie głównie jako odtwarzacz DVD, to był taki jeden z lepszych odtwarzaczy DVD, no ale dlaczego? Bo to w ogóle jest ciekawa rzecz, jeżeli chodzi, nie będę za bardzo wchodził w historię, natomiast nośniki DVD na samym początku, kiedy się pojawiły, mogłeś sobie kupić odtwarzacz na przykład DVD do komputera, ale procesory były za słabe, żeby dekodować obraz w płynnych nawet 30 klatkach, więc zazwyczaj te DVD były sprzedawane, czy też można było kupić specjalną kartę, chociażby Real Magic, która wspomagała dekodowanie plików DVD i ten film mógł być odtwarzany płynnie. Natomiast jeżeli miałeś stacjonarny DVD, no to jakby cała ta elektronika była w środku i nie musiałeś się tym martwić, tak? Dlatego w PC-cie mogłeś mieć w formie na przykład CD-ROMu taki DVD, ale nadal sprzęt był za słaby, żeby móc w pełni cieszyć się filmami. Natomiast no faktycznie sam ten napęd był dosyć istotnym elementem. Myślę, że tutaj chodziło o to, że to była taka nowinka technologiczna i nagle, wiesz, PlayStation 2 ma napęd DVD, nie? Wtedy to była szajba, nie? To był taki początek takiego szału na filmy DVD, gdzie naprawdę jeszcze niewiele osób sobie mogło na to pozwolić. No i ta jakość, nie? Jakość filmów DVD przebitka. 720 na 576 pikseli, no to było coś niesamowitego, nie? Na tamte czasy. Była jakość, prawda? To nie to, co te płyty dodawane do jakiejś Vivy w Polsce, co nie? Czy innego szpakławca, którego mogłeś wtedy to w kiosku. były, wiesz, bo oni dodawali wtedy albo DVD, albo dodawali VCD, nie? No ale żeby odtwarzać VCD, panie. no tak, no to musiałeś mieć chociażby CD-ROM, nie? Nie wiem, czy były w ogóle stacjonarne odtwarzacze VCD, nie pamiętam tego. Wiem, że każde DVD odtwarzało VCD potem, nie? Coś takiego było. No albo wrzucałeś do kompa, prawda? Albo do kompa, no tak. Tylko że jakość, no to była 384 na 288 pikseli VCD, także to nie było jakaś specjalnie. Tutaj mieliśmy w zasadzie 2 razy ładniejszą, wyższą rozdzielczość. No ale wiesz co, jak miałeś, a chyba każdy z nas miał, to znaczy ja mówię o mnie i o tobie, tak, bo ci młodsi z was, którzy oglądają, to jest spora szansa, że absolutnie nie mieliście, ale nie oszukujmy się, większość z was to pewnie stare dziady jak my, albo podobnie, czyli mieliście stare, dobre monitory z dupą tak zwane, no i na tych monitorach to wyglądało całkiem przystępnie. Gorzej oczywiście, jak się przesiedliśmy na lepsze monitory i nagle okazało się, że wiesz, że ten obraz wcale nie jest taki ładny, bo został rozciągnięty do rozdziałki.
Znaczy, no tak, no to te monitory w tamtym czasie to jeszcze mało kto miał, znaczy nie było chyba nawet 16:9 monitorów, wszystkie były 4:3, chociaż jak DVD wchodziło już potem się to już pojawiały się, ale to wtedy 16:9 no to była ta sama rozdzielczość, tylko były pasy, nie? To tak robili, a nie, że to była natywna rozdzielczość 16:9. No dobra. Nie wiem jak ale... ty, taka szybka, delikatna dygresja, ale odnośnie tych pasów, które powiedziałeś, jak one się zaczęły pojawiać, no bo wiadomo, inna rozdziałka monitorów zaczęła wchodzić, mi nie przeszkadzały, tak, bo ja miałem ten taki feeling kinowy, tak, jak szedłem do kina, no bo to tak samo to wyglądało, ale nie wiem jak u ciebie, mój ojciec, on dostawał białej gorączki, jak on widział, że wiesz, widzi czarne pasy, to on musiał to sobie powiększać, tak żeby wypełniło cały ekran. No i oczywiście przez to tracił tam, wiesz, 1/4 filmu, kurde, z boku. Ale wypełniało cały ekran. To było najważniejsze. Pali że scen nie widać, co nie? No to jest takie stare pokolenie, nie? Które się przyzwyczaiło na tych rubinach, unitrach. Ale wiesz co, to jest w ogóle też, dodam tą dygresję do twojej dygresji, że bardzo często filmy na początku, gdy wychodziły na DVD, były to płyty często dwustronne i na jednej stronie był film 16:9, a na drugiej był ten sam film 4:3. I oni faktycznie tak to robili, że 4:3 było po prostu przycięte po bokach, nie? Zresztą jak znajdziecie dzisiaj jakikolwiek film 4:3 gdzieś tam na jakimś Allegro, no to zazwyczaj ten film faktycznie jest przycięty, chyba że był to telefilm robiony już bezpośrednio pod telewizję, nie? Ale zazwyczaj to jednak ucinało boki. No dobra, ale to nie tylko DVD, bo jeszcze tutaj ciekawym elementem całego PlayStation 2 jest zdecydowanie procesor, czyli Emotion Engine. Rzecz absolutnie fantastyczna na ówczesne czasy. Ja powiem ci, że to jest jedyny raz, wydaje mi się, kiedy PlayStation czy konsola wyprzedziła PC-ty. Na krótki czas, na krótką chwilę, ale według mnie tak, to konsola w tamtym momencie wyprzedziła to, co oferowały PC-ty pod kątem mocy. Ja postaram się gdzieś wyszukać, może zrobimy przebitkę, ale jak robiłem research, znalazłem taki bardzo fajny, bardzo prosty graf, który pokazywał właśnie Pentiuma 2, Pentiuma 3 i Emotion Engine, jeżeli chodzi o poziom mocy. To faktycznie, moi drodzy, jak na tamte czasy, znaczy z jednej strony przebitka mocy była ogromna, jeżeli zobaczymy sobie na graf, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, która jest bardzo imponująca, to jest to, o jakich latach mówimy i to, że udało im się o tyle mocniejszy procesor wyciągnąć, to jest fenomenalne. Zresztą w ogóle, pamiętajcie, my mówimy o około roku 98, kiedy oni to opracowywali, a wtedy, no co my mieliśmy na rynku? Mieliśmy właśnie wspomnianego Pentiuma 2, mieliśmy Pentiuma 3, akceleratory graficzne, czyli no oczywiście Voodoo, które ty często zresztą bardzo wymieniasz, więc to był okres w ogóle strasznie ciężki, jeżeli chodzi o projektowanie. Ja uważam, że wyzwanie, które stało wtedy przed Sony, było ogromne, bo nie zapominajmy, że my mówimy o latach, kiedy rewolucja goniła rewolucję. Co pół roku był tak naprawdę nowy, w cudzysłowie, standard, nowa jakość. Było coś ogromnego. To już nie jest to, co w tych latach, nawet w ostatnich powiedzmy 10-15, gdzie te postępy absolutnie są, ale nie ma takich rewolucji. Wtedy to było ryzyko na zasadzie, pytanie, co zrobimy? Czy wybór, którego dokonamy, on będzie działać przez kolejne 5, 6 albo chociaż 4 lata, tak, żeby ten cykl konsoli był normalny. No i cóż, było ryzyko podjęte i myślę, że Sony tutaj znowu wyszło bardzo fajnie do przodu, ponieważ między innymi Sega miała w obecnych czasach problemy z półprzewodnikami i kiedy oni wypuścili na premierę Dreamcasta, no to on... jakby to nie była zła premiera, nie można mu tego absolutnie odebrać, natomiast był problem z dostępnością i to bardzo szybko pojawił się ten problem. Co zrobiło Sony? Bardzo podobnie jak w przypadku zresztą swoich płyt, swoich fabryk, jeżeli chodzi o płyty CD przy okazji PSX-a, dogadało się z Toshibą, wrzucili im $2 miliardy, no i otworzyli własny garaż oczywiście z przymrużeniem oka, gdzie robili półprzewodniki właśnie po to, żeby się zabezpieczyć. A jakby nie zadam ci tej zagadki, bo ty mi odpowiesz, tak? Jakbym się spytał, dlaczego Emotion Engine to jest bzdura, jakby tobie zadawać zagadki odnośnie, wiesz, części czy podzespołów to jest bzdura. Chciałem przez chwilę zabawić się z tobą w konkurs, ale nie, absolutnie nie.
Jestem związana w ogóle z całą tą nazwą Emotion Engine. Bardzo ciekawa rzecz, którą ja zauważyłem, bo to rozbudzało wyobraźnię, nie? Emotion Engine, że oni jakby to tłumaczyli, że będzie to tak potężny procesor, że postacie w grach będą mogły emocje pokazywać i że w ogóle będzie super, nie? I powiem ci, pamiętam pierwsze zapowiedzi PlayStation, pierwsze trailery i pamiętam, gdy pierwszy raz zagrałem w pierwszą część Ratcheta i Clanka i powiem ci, że nie mogłem się nadziwić, jak te postacie są plastyczne, jak rozmawiają. Coś w tym było. Bo takie tytuły jak chociażby Kingdom Hearts, faktycznie te postacie były, chociaż nie miały ogromnej ilości poligonów, ale były na tyle plastyczne, że faktycznie jak one mówiły, to można było, oczywiście nie to co dzisiaj, tak, na Unreal Engine 5, ale wtedy można było zobaczyć emocje faktycznie na twarzach bohaterów. Tak, a zobaczcie zresztą jaka jest różnica, jaki jest przeskok między PSX-em a PS2. Ja myślę, że świetnym przykładem tutaj będzie porównanie pierwszego MGS-a do drugiego MGS-a, gdzie w pierwszym MGS-ie, oczy Snake'a to są takie szare, ułożone w odpowiednich odcieniach poligony, tak, na twarzy. Są tam jakieś brwi, są zarysy i to tam się troszkę rusza, prawda? I tyle. Natomiast jeżeli zobaczymy sobie, jaki jest przeskok na PS2, jest ogromny. I naprawdę, zresztą stąd wzięła się ta nazwa, tak? Emotion Engine, tak jak powiedziałeś, miał rozbudzać i wyobraźnię. Założenie było takie, że Emotion Engine właśnie ma te emocje oddawać, że będzie to tak potężny procesor, że będzie mógł projektować twarze z emocjami. I ja tutaj sobie nawet w notatkach zapisałem i ja ci to wyślę, żebyś zrobił tutaj przebitkę, bo to już jest tak stary i tak gruby mem, że nie sposób nie wrzucić tutaj śmiejącego się Tidusa z Final Fantasy X. Tak. Pamiętam. Tak. Ta scena, jak się śmiał z Judą, prawda? Tak, to jest, widzisz, to jest Emotions, zanim jeszcze David Cage zaczął swoje Emotions na PlayStation 3 tak naprawdę. No nie, na PlayStation 2, bo Fahrenheit jeszcze był na PlayStation 2, wcześniej jeszcze co to było? Nomad Soul. Nomad Soul. W każdym razie, wiesz co, to jest w ogóle to, co powiedziałeś, że była ta różnica. Myślę, że chyba nigdy już w historii nie było takiej różnicy pomiędzy konsolami. No może jeszcze pomiędzy PlayStation 2 a PlayStation 3, ale tam wchodził genialny marketing Sony, które sprzedało PlayStation 3 jako turbo, w ogóle jakąś mocarną konsolę, ale nigdy później, pomiędzy PlayStation 3 a PlayStation 4, pomiędzy 4 a 5, nigdy nie zauważyłem już tak kolosalnej różnicy, jak było pomiędzy PlayStation 1 a PlayStation 2. Tutaj faktycznie wychodziliśmy z takich prostych poligonów na rzecz bardziej złożonych postaci. To, co powiedziałeś, nie? Właśnie na przedstawie tego Snake'a, ale tak naprawdę w każdej grze wszystkie postacie, twarze miały nieruchome, nie? Miały po prostu maski z tekstury, a tutaj nagle postacie otwierały japy, mogły powiedzieć coś, mogły używać mimiki. No to był naprawdę shocking wtedy, nie? W tamtym czasie. Tak, to był emotional shocking, dokładnie tak. Podoba mi się twoje użycie shocking. Zgadzam się w zupełności. Tak. Emotional shocking. I jedna rzecz, tutaj tak pół żartem, pół serio, ale faktycznie, jeżeli tak podsumuję kwestię procesora, tutaj w przypadku PS2 Sony mówiło 100% prawdy, jeżeli chodzi o procesor. Nawiązuję tutaj oczywiście do mema z procesorem w PS3, z przepotężnym procesorem Cell, który mógł robić wiele. I okej, to nie był zły procesor, problemem było to, że był bardzo problematyczny dla deweloperów, ale o tym za rok, moi drodzy, w kolejnym odcinku, tak, jeżeli chodzi o konsolę. Jeżeli udam. No dodam jeszcze, że procesor oryginalnie w PlayStation 2 miał 295 MHz, tam 294 i chyba 91, o ile dobrze pamiętam, a później w kolejnych rewizjach miał 299 MHz, także był to dość potężny procesor jak na swoje czasy. Jeżeli mówisz o tym porównaniu na przykład z Pentium, to porównanie bardzo często jest nie do końca prawdziwe, bo jest ono prawdziwe, że konsola była mocniejsza, tylko nie wiem, czy możemy tak to porównywać, bo wiesz, konsola tak naprawdę miała tam maluteńki system operacyjny i tam cała moc szła na przykład w generowanie grafiki, fizyki, wszystkiego, co było w grze, natomiast Pentium był procesorem multitaskingowym, tam dochodził jeszcze Windows, który w tamtym czasie był jaki był, zżerał pamięć, tak, dużo różnych elementów, dużo różnych procesów, które gdzieś tam w tle się jeszcze działy, no i faktycznie, jeżeli odpaliłeś na przykład tą samą grę na
PlayStation 2 i na ówczesnym Pentium 3 faktycznie ona mogła działać lepiej, ale to też wynika z tego, że PlayStation 2 miało, powiedziałem PlayStation 3, PlayStation 2 miało mniej jakby do obsługi procesów niż procesor Pentium chociażby w Windowsie, nie? Dobra, Okej. Skoro już w ogóle zacząłeś, skoro już wszedłeś w kwestie takie techniczne, takie zboczuszkowe twoje, które ty uwielbiasz, to ja tylko dorzucę taką cegiełkę. Ja myślę, że ty przejmiesz pałeczkę tutaj, bo spora część osób nie wie, chociaż dokumenty są publicznie dostępne i sam specjalnie sobie pogrzebałem. Mianowicie, jeżeli chodzi o design konsoli, Sony ponownie oddelegowało do tej roboty Teiju Goto, który zresztą był odpowiedzialny za pierwszego PSX-a, za pada z pierwszego PSX-a, więc no jest to gościu, który wiedział, co ma robić. Szczególnie, że design pierwszego PlayStation no, generalnie był bardzo ceniony przez Sony, przez kierownictwo i ja generalnie się z tym zgadzam. To jasne, to jest siła nostalgii na pewno po mojej stronie, ale ja wciąż uważam, że pierwszy PSX wygląda bardzo, bardzo fajnie, bardzo ładnie. Tak, on jest kanciasty, on jest taki archaiczny, ale to są po prostu rzeczy, które do mnie trafiają i stąd mi się podoba, a PS1 na przykład było dla mnie brzydkie. Nie wiem jak dla ciebie, mi się PS1 w ogóle nie podobało. To jest ta mniejsza konsola. Tak. No tak. Znaczy wiesz co, to chyba chodziło też o to, że PlayStation było bardzo zwarte i ideą było to, że mogłeś sobie to postawić przed telewizorem i to wyglądało dobrze, nie? Bo wiesz, jak postawiłeś sobie na przykład takiego Mega Drive'a z Segą CD i X32, to wyglądało to brzydko faktycznie. Chodziło o to, żeby to było małe, żeby też się wpasowywało w salon jakoś. I wydaje mi się, że przy PlayStation 2 było podobnie. To miał być pewnego rodzaju nie tylko konsola, ale też mebel, który miał dobrze wyglądać. Zresztą do dzisiaj no może przy PlayStation 5 mniej, ale do dzisiaj ta idea wydaje mi się, że jest, że to musi wyglądać dobrze w salonie, tak? Bo nie każdy chce szpecić sobie salon, stawiając na środku konsolę pod telewizorem. Tak, coś co wygląda jakbyś ukradł ze statku obcego, prawda? No tak, to myślę, że... No i tutaj to, co powiedziałeś, design był wzorowany, ale to już dokończ, bo to już twoja kwestia, na czym był wzorowany. Ty i tak za chwilę się rozgadasz, także ja tylko kończę, moi drodzy. Generalnie jedną taką dygresję odnośnie naszego Crazy Kena Kutaragiego dorzucę, bo Ken, on miał bardzo często takie podejście na zasadzie mnie nie interesuje, że czegoś się nie da zrobić, macie to zrobić. Ale jeżeli chodzi o kwestię designu, on powiedział Teiju Goto bardzo prostą rzecz. Zrób tak, żeby mniej więcej każdemu się podobało. No to ja bardzo doceniam sobie te słowa i żart swego rodzaju, bo żeby coś było dla każdego, no to albo ma być do niczego, albo jest to po prostu niemożliwe, jak dobrze wiemy. Natomiast Teiju Goto bardzo się, że tak powiem, pocił nad tematem, natomiast Sony znowu, no powiedzmy, że bardzo fajnie sobie zagrało, bo to były lata, kiedy Atari bankrutowało. No i właśnie ze względu na to oni wykupili sobie troszeczkę patentów, jeżeli chodzi o Atari i była komputer Atari, który nie został wydany, był to mianowicie Atari Falcon 30 Microbox i na tej podstawie został właśnie zaprojektowany design nowego PS2 i myślę, że tutaj już jakby scena jest twoja, ja wrócę za pół godziny. Ja wrócę jeszcze do tego, że a propos właśnie tego Atari, że wyprzedawało patenty, to nie tylko Atari Falcon, ale i między innymi Atari Jaguar został sprzedany dosyć niespodziewanie firmie dentystycznej, która to firma na podstawie, wzięła tą całą obudowę Atari Jaguara i zaprojektowała kamerę do robienia zdjęć zębom. I faktycznie te kamery gdzieś tam, może nawet dzisiaj jeszcze gdzieś je można tracić też. Natomiast, tracić też można. Tracić też. Natomiast Atari Falcon to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo to był ostatni jakby sprzęt od Atari taki wprowadzony do sprzedaży seryjnej, że tak powiem. I on był dostępny tam chyba jakoś w początku lat 90., ale był krótko, bo chyba tylko rok on był i oni jakby równolegle zaczęli pracować właśnie nad Jaguarem. Natomiast sama idea tego, sama idea Atari tego Falcona to była dosyć ciekawa, bo
komputer był pionowy. To w ogóle było niespotykane, nie? Że komputer był pionowy, ale można było go też położyć poziomo, czyli dokładnie tak jak PlayStation, nie? Oni nawet tam w Falconie była taka podstawka, którą do PlayStation 2 też można było kupić w kolorze, chyba niebieskim ona była, gdzie można było to postawić i tutaj też było dokładnie to samo, nie? Sama ta idea wzięcia tego pomysłu była, wydaje mi się, dosyć fajna, bo design konsoli PlayStation 2 wydaje mi się, że przez to jest taki, tej FATA oczywiście, jest taki trochę ponadczasowy i myślę, że rozpoznawalność jego jest też ogromna, nie? Że to jest w ogóle, możesz tą konsolę oblepić czymkolwiek i tak ona, jak spojrzysz, będziesz wiedział, tak, to jest PlayStation 2. To jest PS2, to jest tak, ten kanciasty sprzęt, jak najbardziej. Ja miałem dwie PS2, pozostała mi jedna i pozostał mi Slim właśnie, który zresztą mam obok, ale to jeszcze do pokazywania pewnie konsoli sobie przyjdziemy. Zresztą gdzieś tutaj w rogu nawet widać, stoi sobie tutaj, opiera sobie roletę, żeby słońce nie wpadało. I faktycznie klasyczny grubas PS2 dużo bardziej mi pasował. Jasne, no PS2 slimowa, ma network adapter, o tym jeszcze troszeczkę później, ale wciąż mam bardzo podobne odczucia jak w przypadku PS1. No jest mniejsze, chociaż w mojej ocenie PS2 Slim wypadło lepiej niż PS1 Slim, jeżeli możemy tak powiedzieć, więc tutaj i tak jest lepiej, ale wciąż jakoś tak, nie wiem, może właśnie brakuje mi tego, że ona nie jest taka, nie wydaje się taka potężna, taka solidna po prostu, może o to mi po prostu chodziło, ale zadam ci jedno pytanie, które być może będziesz w stanie mi odpowiedzieć, bo kiedy przeglądamy papiery patentowe, zobaczymy, oczywiście mówimy o PS2, zobaczymy informację właśnie o tym, że jest wzorowane na Falcon 30, ale jest tam też wzmianka Falcon 40. Znaczy Falcon 40 nigdy nie wszedł chyba on był tylko zaprojektowany, wiesz, ten Falcon 40, ale to nigdy nie weszło do tworzenia, tak, że nigdy nie pojawiło się na rynku, ale tak, to był taki Falcon i właśnie nie wiem, czy to nie było na Falcon 40 oparte, a może na 30, bo ogólnie Falcon, widzisz, bo to jest kwestia taka, Atari Falcon 30, ono się pojawiło. Było na rynku, możesz kupić to Atari Falcon, natomiast to, o czym mówimy, czyli ta obudowa, to nie weszło do produkcji i nie wiem, czy to nie jest jakaś wersja Falcona 30 właśnie w nowej obudowie. Falcona 40. Tak, Falcon 40, ale z tego co wiem, nie widziałem nigdy tego Atari Falcon 40 na żywo, tylko właśnie na jakichś tam screenach komputerowych i nie znam nikogo, kto by to miał, ale gdzieś tam są te prototypy, tak? Gdzieś one się tam pewnie można je trafić. No, wracając. Ja podsumuję to tylko taką jedną kwestią, znaczy może nie podsumuję, może dodam. Wygląd PS2, design PS2 jest idealnym przykładem żartu, słuchaj, dam ci ściągnąć, ale zrób to tak, żeby nie wyglądało, jakbyś ode mnie ściągnął. Jeżeli chodzi o design połączony z Falconem. Nawet napęd DVD, który jest w PS2, jest praktycznie w tym samym miejscu, w którym było wejście na dyskietki w Falcomie. Więc tak naprawdę ta konsola jest bardzo podobna. No ale oczywiście, jak to Sony, oni musieli dodać troszeczkę swojej fantazji, ideologii, być może poezji do tej konsoli. Ponieważ skąd wzięły się kolory, tak? Kolory, moi drodzy, były bardzo prosto uargumentowane. A więc tak, czerń konsoli oznacza kosmos, oznacza wszechświat. Natomiast niebieskie napisy wchodzące w błękit oznaczają Ziemię pośrodku tego wszechświata. Więc taka była idea kolorystyczna PlayStation 2. Jest w ogóle fajne, że oni jakąś taką ideologię do tego dokładali, nie? Bo ja bym się nigdy na to nigdy bym tego nie skojarzył, nie? Że to jest kosmos, że to jest w ogóle... Oni jakby to, wiesz, ale myślę, że Japończycy bardzo lubią takie podwójne znaczenia i to będzie widoczne chociażby w menu samym konsoli, nie? Że oni tak właśnie lubią takie rzeczy, nie? No, wiedziałem, że o tym wspomnisz, ale wiesz co? W tym menu chyba szybciej się ludzie domyślili, jeżeli chodzi o to, co będziesz pewnie chciał powiedzieć, niż o te kolory z konsolą. Myślę, że tak, ale na przykład ciekawy jestem, ile osób dzisiaj wie, jak działa zegar na PlayStation i co oznaczają te kulki na przykład. Ja to robiłem research, powiem ci, że tam to jest wymyślone. Tak się zastanawiasz tylko,
po co, nie? Jaki jest w ogóle cel tego, nie? No cel Dokładnie. jest po to, że to wygląda zajebiście, nie? I to jakby jest jedyny powód, dla którego to się zrobiło. Słuchaj, strategia była prosta. Użyteczne? Nie. Estetyczne? Jak najbardziej. No właśnie. O właśnie, jedno pytanko. No. Czy miałeś? Ja miałem, od razu się przyznaję, tak? Nie wiem po cholerę, tak? Ale okej, ale estetyka, ale ładność. Czy miałeś takie momenty, że wziąłeś i po prostu sobie włączyłeś ten zegar, tak żeby, wiesz, w momencie, kiedy on się normalnie odpalał jakby na pełny ekran w konsoli, on sobie chodził? Ja tak czasami robiłem, bo był ładny. Nie, chyba nie. Tylko ja jestem dziwakiem, tak? W każdym razie ta estetyka właśnie i takie przywiązanie do tego, że właśnie tutaj niebieskie, to czarne, no to podoba mi się. Podoba mi się podejście, chociaż powiedzmy sobie szczerze, jak dla mnie jest to tak odległe i wiesz, jakby ten czarny był jakiś na przykład przypruszony srebrnymi jakimś brokatem, no to może i bardziej by to jakoś, nie? Ale wtedy, a tak czarny, znaczy ładny kolor, ale mówię, że nie domyśliłbym się, jeżeli o to chodzi. Też nie. Gdybym nie robił researchu, to bym nie wiedział. No właśnie. No dobra, obok konsoli mamy jeszcze kontroler, czyli troszkę wariacja na temat, właściwie to ten kontroler już był wykonany wcześniej, bo on już na PlayStation 1 się pojawił, to był ten DualShock on się nazywał? Ten, co do Residenty się grało? Chyba DualShock, nie? Tak. To znaczy, pamiętaj, że Dual Analog, chyba, czy DualShock? Bo oni mieli dwa. Był analog, który nie miał szoka i później był szok, który miał szoka. Miał szoka, aha. Także, no właśnie, tak, ta nazwa szok w nazwie, ona nie jest bez powodu, mój drogi, ona tam, wiesz, to nie tylko chwyt marketingowy. Znaczy tutaj nazwa była już DualShock 2, ale tam zmian, to no co tam były za zmiany tak naprawdę? No był szok, to raz, gałki wyglądały inaczej, bo w analogu gałki były chyba wklęsłe, jeżeli dobrze pamiętam, a później były wypukłe. W DualShocku 1, i lampka, którą jak włączyłeś sobie analog, czerwona w DualShocku i zielona w analogu. Było. Ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie były jakieś tam specjalnie duże zmiany, nie? To tak naprawdę był ten kontroler, który był na PlayStation 1 właśnie z analogami, nie? To w zasadzie było to samo. Ja tam jeszcze, nie wiem czy w PlayStation, nie, no było w PlayStation 1 wibracja, była. Myślałem, że może nie, ale... Przy pierwszym DualShocku były wibracje. Tak, były wibracje. To tam nie było jakoś specjalnie chyba dużo zmian względem samego kontrolera, ale zmiany doczekały się na przykład, wymusiło to trochę nośnik, czyli gry Pudełeczka. musiały wyglądać troszkę inaczej. Chociaż... Czekaj, ja tylko dodam, żeby nie uciekło, bo zaraz zapomnę. Jedyna zmiana, taka, która uważam, że była znacząca w kontrolerze, to były przyciski, które faktycznie reagowały na nacisk. To było istotne. Bo analogowe były, faktycznie. Tak, dokładnie. I to była ciekawa zmiana, bo dla niektórych to było istotne w ścigałkach. Nie dla mnie, nie. Tak. Dla mnie to było istotne i ja po dziś dzień nie wiem, czy to jest wciąż urban legend, czy to jest prawda, bo ja nigdy nie wróciłem do tej legendy i nie sprawdziłem tego. Natomiast teoria głosiła, że jak grałeś w tęczu i Tego nie wiem. Podczas animacji, wiem, jak Rikimaru, wiesz, robił to podejście od tyłu. Więc, moi drodzy, to mi możecie powiedzieć, czy to była prawda, czy to była nieprawda. Ja za każdym razem wciskałem z całej, ile się dało, tak, żeby ta głowa leciała. Więc, nie pamiętam. I nie zawsze działało. Więc to taka dygresja z mojej strony. Ale faktycznie przy wyścigach ja miałem okazję nie tak dawno grać w Gran Turismo 4, no to faktycznie miało sens, że tak powiem, tak? Jeżeli grałeś oczywiście bo mogłeś grać na triggerach, przyspieszać, tam też one były analogowe, nie? A tutaj no faktycznie to się sprawdzało. No właśnie, ale te pudełka, wróćmy do tych pudełek. Tak naprawdę pomysł nie mam akurat. Z pudełek mam DVD. Mam co prawda grę mam. Ja mam Pipę Funnel. Wiesz co, to powiem ci, Pipa Funnel obok Valkyrie Profile 2. Troszkę lepsze, nie? Wygrałeś, mój drogi. Że te pudełka tak naprawdę PlayStation 1 miał podobne, bo były na początku te longboxy, nie wiem czy pamiętasz, nie? Było 100 gier się pojawiło w longboxach. One chyba w Europie nie pojawiły się tylko w Stanach, bo w Polsce w Europie mieliśmy już te zwykłe jewel case'y, natomiast one były troszkę wzorowane, longboxy
były wzorowane trochę na pudełkach, które były na Sedze, natomiast wydaje mi się, że te longboxy były właśnie, one były troszkę węższe, ale te płyty. I tutaj jest ciekawostka, że w każdym pudełku, znaczy nie w każdym, w większości, było miejsce na kartę pamięci, nie? Że mogłeś sobie grę na przykład wziąć do kolegi, wziąć sobie kartę pamięci, też pokażę, że tak, mam. mogliście grać z jakiegoś, nie wiem czy karta pamięci do Pipy Funnel i chciałbyś z tą grą iść do kolegi i pokazać, że przeszedłeś daleko i żebyście razem sobie pograli, ale też było, tak? Chociaż wiem, że nie we Ale z wszystkich ciekawości, no. skoro już otwieramy pudełka, mam do ciebie prośbę. Możesz wziąć płytę do ręki i zobaczyć, jaki masz spód? Bo to będzie taki... Tak, bo były na CD i były na DVD. Ja mam DVD. CD Ja są też mam niebieskie. DVD. CD są Tak, niebieskie. Dokładnie, o co Nie chodzi? mam. Tekken na przykład, tak Tournament był na CD nagrany. Tak, i tutaj właśnie taka ciekawostka, bo wiemy oczywiście, że na PSX-a płyty miały spód czarny. Niektórzy, pamiętamy oczywiście te teorie spiskowe, że to dlatego, żeby nie można było kopiować i w ogóle tak bzdura na resorach. Ale okej. Natomiast ludzie się zastanawiali właśnie, dlaczego niektóre płyty na PS2 są srebrne, a niektóre są niebieskie. No i tutaj niektórzy mówili, no bo te niebieskie wyglądają super i to jest prawda, one wyglądają super mimo wszystko, to ładne jest, ale to, co powiedział Krzychu, albo mieliśmy CD, albo mieliśmy DVD, które były właśnie srebrne, tak jak przed chwilą Ale to widzieliście. nie jest, że tylko niebieskie były, bo były pudełka też czarne. I nie wiem, czy pudełka czarne nie pojawiały się tylko w Stanach. Mam wersję... Czekaj, pudełka, czy... bo ja mówiłem o spodach płyt. A, w spodach płyt, tak, no ja mówię o pudełkach. Bo niektóre gry faktycznie pudełka, nie wiem, czy w amerykańskie pudełka nie były czarne, bo Wiesz co, mam czekaj. Final Fantasy X mam, jaką masz wersję, palowską? SLES, to jest chyba Ameryka. Ameryka, i czarne masz pudełko. Tak. Czarne masz pudełko. No Tak, właśnie, tak, o to tym nawet mówię. otworzymy sobie tutaj jeszcze raz. Tak, w środku no. jest czarne. Mogę się upewnić, ale jestem, nawet sobie chyba zaraz wpiszę w Google, ale jestem prawie pewien, że SLES to jest Ameryka. Tak, to jest Ameryka, ale to nie, SLES nie, SLUS. Właśnie SLUS byłby na pewno Ameryka, ale SLES to ja jest już Europa. sprawdzam. SLES to jest Europa na pewno. Europa. Tak, to jest Europa, bo to jest palowska lista. Czyli jednak nie tylko, widzisz, Europa też dostała swoje czarne No, pudełka. to jest właśnie ciekawe, bo ja mam dwie gry, mam amerykańskie, no mam więcej faktycznie i wszystkie są w czarnych pudełkach. Ciekawe, może pudełko było przełożone, to kupowałeś oryginalne, czy... Wiesz co, kupiłem tą w ogóle Valkyrie Profile 2, ktoś sprzedawał za bardzo małe pieniądze, nie wiedząc chyba co sprzedaje, to żeby było jasne, to wciąż nie jest nie wiadomo jak droga gra, ale gra wyśmienita, natomiast ja ją kupiłem za grosze, teraz próbuję sobie przypomnieć, chyba na Allegro, wiesz, ale mogę ci tylko powiedzieć, że no, płyta się zgadza z tym, co jest na pudełku. No jedyna opcja taka, że być może komuś się chciało, była taka potrzeba, żeby przełożyć tą całość, tak, do czarnego pudełka, bo może tam to było zepsute. Niestety nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Już cię tutaj uspokoję, niestety nie ma za tym żadnej jakiejś tajemniczej historii, po prostu w Europie były czarne i niebieskie. Bliżej premiery konsoli były czarne, potem przeszli na niebieskie pudełka i tyle. I nie ma tu jakby ukrytej jakiegoś znaczenia, chociaż zawsze mnie to, powiem ci, interesowało, dlaczego Kurczę, tak a już było, liczyłem, że będą Illuminati, tak? Że będzie coś o jaszczuroludziach. Niestety nie ma. No dobra, co jeszcze tam mamy w temacie? Skoro wspomniałeś o pudełkach, to może tylko jako dygresja, może tutaj też się jakieś przybytki na szybko wyrzuci, ponieważ Sony generalnie, jak już zresztą widzieliście przed chwilą i jak większość z was doskonale wie, wybrała klasyczne pudełka na DVD. Po prostu było taniej. Natomiast na początku plan był troszeczkę inny. I teraz, jeżeli zarżnę na imię i nazwisko tej osoby, to bardzo przepraszam. Natomiast Hokwa Yeo, chyba tak się dokładnie to czyta, Hokwa Yeo, to był artysta, który on tworzył bardzo specyficzne, bardzo ciekawe designy pudełek. Tutaj dla ciebie, Krzychu, polecam sprawdzić Prince of Persia, choćby i Jetfightera. Mi się bardzo podobał. Takie było, Prince of Persia. Z taką podstawą w kształcie rąbu chyba. Troszeczkę takie rąbowate.
Tak. Dokładnie, więc designy miał ciekawe. Mi się bardzo spodobał concept art do Final Fantasy Anthology, gdzie jakby pudełko było wąskie, na górze była taka okrągła, owalna część właśnie na płytę CD i on zrobił troszeczkę tego. On troszeczkę tych concept artów porobił. No i była dygresja pewnego rodzaju. Był spór, no bo Sony Ameryka bardzo mi się podobało, Sony Japan stwierdziło, lecimy z klasycznymi pudełkami, jest taniej. I to cała tajemnica, ale polecam, żebyście sobie wyszukali, bo faktycznie te niektóre jego designy są ciekawe. Ja zresztą robiąc research poszukałem sobie takich nowszych projektów tego człowieka i dość alternatywnie, dość ciekawe. Niektórym się spodoba, inni powiedzą, że nie wiadomo o co chodzi. Ale wiesz co, powiem ci, że chyba lepszym było kierunkiem pójście w plastikowe pudełka niż w kartonowe, bo z czasem te kartonowe pudełka niestety ulegają podniszczeniu, zwłaszcza jeżeli nie umie się ich przechowywać i wydaje mi się, że tutaj akurat Sony zrobiło dobry ruch, bo jeszcze jakbyśmy mieli dopłacać do pudełek, bo to pewnie by też doszła wyższa cena, to... Na pewno. No i wiesz co, podoba mi się to, że pudełka do PlayStation są znormalizowane, do PlayStation 2. Możesz kupić dziesiątki gier i każda będzie w takim samym pudełku, ładnie się to mieści na półce, a ja jako kolekcjoner Big Boxów stary, każde pudełko jest innej wielkości. Nie możesz tego postawić na półce, bo jedno jest większe, inne jest mniejsze, jedno jest kwadratowe i to powiem ci, że irytuje niesamowicie i wygląda trochę na półce, jakbyś miał po prostu burdel, nie? Takie niedopasowane bałagan się mówi. do siebie. Bałagan Brzydko mówisz. Ale Krzychu, z drugiej strony ja bym powiedział tak, masz rację, ale ja bym potraktował to jako challenge. Możesz zrobić sobie Tetrisa w prawdziwym życiu. No tak, jest to jakieś wyjście, faktycznie. No dobra, słuchaj. Ja myślę, nie wiem czy jeszcze coś chcesz, bo tam jeszcze dodali te porty, nie wiem czy będzie, właśnie, może o tym wspomnijmy, bo PlayStation 2 miało USB-ki, co było na tamte czasy totalnie nowatorskim rozwiązaniem. Te USB-ki były chyba jeszcze w wersji 1.1 albo 1.0, nie pamiętam, 1.1 chyba. Transfer przez te USB-ki był koszmarny i trochę tak nie wiadomo było do czego. Oczywiście później się okaże, że tam można było będzie podłączyć kamerę, natomiast na początku trochę nie za bardzo było wiadomo do czego to wykorzystać, bo pendrive'y tak naprawdę to nie wiem czy w ogóle istniały w tamtym czasie, w 2000 roku, a jeżeli istniały to były jakoś koszmarnie drogie. Tak mi się wydaje. Ja zobaczę, kiedy był pierwszy wyszukaj pendrive. szybko. Wyszukaj, ale tak, generalnie porty USB jakby niespecjalnie, tak jak powiedziałeś. Słuchaj, pierwsze pendrive'y 2009 rok. O Jezu, aż tak? To pamięć mocno zawodzi. To ja pokażę jedną z rzeczy, którą można było podłączyć sobie do takiego portu Kamerkę USB. masz? Rozwinę se kabla. Tak, mam, grało się, także tak, jest. To jest jest oczywiście iToy, czekaj, bo może tak, żeby można było odczytać. Czekaj, kamera złapie, iToy. I to jest właśnie kamerka do PS2, która zresztą tutaj, ona miała czujniki też ruchu, bo miałem giereczkę, która się nazywała iToy Play. I jak pewnie podejrzewasz, tak, tam było kilka takich, szczerze moi drodzy, Bycie Okien to była najlepsza gra. Ale szczególnie po kilku głębszych. Zobacz jak wcześniej PlayStation 2 ogarnęło, czy tam Sony ogarnęło temat, który później będzie dopiero, wiesz, na Kinectie tak rozwinięty, a PlayStation 2 już to miała, nie? Że miałeś gry, w których sterowało się faktycznie ruchem. I powiedzmy sobie szczerze, te gry wszystkie, w których sterowało się ruchem, były mocno prymitywne, ale na przykład Mycie Okien było zajebiste. Ja pamiętam, że z Mariolą to żeśmy myli okna jak szaleni. Oczywiście to były gry Mycie takie... w parach, faktycznie, tak. To było takie granie trochę, wiecie, to były gry troszkę takie na 15 minut, ale to Mycie Okien to była rewelacja, nie? To faktycznie ten iToy tam troszkę rozwinął tą bibliotekę gier o takie gry bardziej ruchowe, nie? Co potem oczywiście rozwinie i Wii, i Xbox, i PlayStation 3 też można powiedzieć za sprawą Move'ów, ale PlayStation 2 było tutaj pewnego rodzaju takim pionierem, że wprowadzili na konsumencki rynek takie możliwości. Nie? No i to też jeszcze dodam, że mając iToya nie musiałeś mieć kontrolerów, sterowałeś rękoma.
Więc jak Dokładnie. myłeś okna, to nie musiałeś mieć jakichś rękawic czy czegoś, tylko myłeś okna rękoma i okno się myło. Mogłeś wziąć szmatę ewentualnie do Mogłeś ręki, żeby szmatę, się tak. poczuć, co nie? Co oczywiście powodowało, że można łatwo było oszukiwać, bo ta konsola tak naprawdę sczytywała ruch z czegokolwiek, więc Oj, mogłeś wziąć na przykład kij od szczotki, machać nim tak i okno było myte w błyskawicznym tempie, nie? Tak nie oszukiwaliśmy, mój drogi. My na imprezach, to jeszcze pamiętam, nawet czasami na działkę do mojego kumpla zabieraliśmy, No. gdzie żeśmy po prostu parami się wymieniali. Było mycie okien, fajerwerki też były bardzo fajne, więc tam było kilka takich gier, tak jak powiedziałeś, na kilka minut, ale jako party game w tamtych latach, moi drodzy, to była furora. I to, co powiedziałeś, same ręce i można by Tak. powiedzieć, że w takim razie PS3 zrobiło krok w tył, bo trzeba było mieć Trzeba mieć różdżki, kontrolery, tak. Dokładnie. No wiadomo, lepsza detekcja wszystkiego, tak? Jakby lepiej to działało, ale wciąż musiałeś mieć różdżki, tu różdżek nie musiałeś mieć. Tu mogłeś mieć szmatę, kija czy cokolwiek, ale to co powiedziałeś, pamiętam, że parę razy żeśmy tak oszukiwali, że brało się cokolwiek, żeby wiesz, cały ekran przetrzeć tak, i w tak. większości schodziło. W większości schodziło. bo to działało na zasadzie właśnie ruchu, nie? Nie sprawdzało, czy to jest człowiek, czy coś, tylko sprawdzało, czy jest jakikolwiek ruch na ekranie. No dobra, słuchaj, myślę, że o tym sprzęcie starczy, bo mamy 50 minut, a jeszcze o żadnej grze tak naprawdę nie powiedzieliśmy poza grą, Nie powiedzieliśmy poza nic, grą o myciu to ja dodam okien. tylko jedną rzecz, No. bardzo krótko, bo to jest bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o PS2, bo to też była jedna z konsol, która, że tak powiem, po raz pierwszy weszła w tą kwestię. I sam moment projektowy był ciekawy, no bo oczywiście wiemy, że PS2 na początku grubas po dodaniu internet adaptera i Slimka oczywiście już miała wbudowane, miała możliwość łączenia się z internetem. Natomiast na etapie projektowania i wydawania konsoli tego adaptera jeszcze nie było, więc oni też tutaj troszeczkę, że tak powiem, zaryzykowali i został umieszczony port PCM CIA. Jeżeli Amigowcy dobrze pamiętam, mówią pcimcia. Tak. Pcimcia. Dokładnie, Pcimcia. Więc tam oczywiście on był, założenie było takie, w przyszłości będziemy mogli tam podpinać dodatkowe akcesoria i oni nie do końca jeszcze wiedzieli, co będzie można zrobić. Natomiast jaka jest w ogóle geneza tego, że oni poszli w online? Kutaragi pojechał pewnego razu do Korei Południowej, no i pogadał sobie troszeczkę z deweloperami, troszeczkę z producentami gier i okazało się, że Korea Południowa, co jest w ogóle ciekawe, do dziś dzień to się dzieje. Tam po dziś dzień są bardzo popularne kafejki internetowe. To jest chyba ostatnie takie miejsce na świecie. Więc gracze w Korei woleli przede wszystkim grać na kompach. Woleli właśnie pójść do kafejki internetowej, grać w MMORPG. No więc Ken Kutaragi stwierdził, że można by pójść w tę stronę. No i tak powstał pomysł na właśnie na internet, na MMO, na rzeczy związane z płatną subskrypcją. A co wtedy Sony mogło od siebie zaoferować? No Sony miało tak naprawdę dwie główne rzeczy, które mogło zaoferować ludziom przez online. No była to muzyka, były to filmy i to jest rzecz, która gdzieś tam później będzie grała dość dalsze mimo wszystko skrzypce, no ale warto mimo wszystko o tym wspomnieć. Poczekaj chwilę, Także myślę, co? że... No to zawieszaj. Mariola będzie pranie myślę, że wieszała, chyba teraz będzie trzecią Tak? osobą na podcaście. A to robimy robimy przy okazji nagranie z tego? Tak, będzie. Może Właśnie, było timelapsa? mycie okien, to teraz będzie wieszanie prania. Dokładnie, Dawaj. super minigierka. Rozkładamy. Niech tam Mariola szybko powiesi, chociaż ze 3 szmaty jakieś za tobą niech tam rzuci, co nie? Twoje gacie, koszulkę i spodnie i mamy to. Wracając do tego internetu, no. Mów, bo inna rzecz jeszcze, o której należy wspomnieć, ale to Ja zaraz. chciałem powiedzieć o tym internecie, że w tamtym czasie w ogóle to było mocno na wyrost, bo PlayStation czy też Sony miał bardzo kiepską infrastrukturę sieciową i to będzie się ciągnęło też za PlayStation 3, gdzie... Ja tam macham Marioli w takim razie, bo tam jest w kadrze u mnie. Ale akurat na podcaście nie zobaczycie Marioli, bo z innej kamery będzie. Bo to teraz taki pokaz tylko dla mnie z tym wieszaniem prania. Dzięki, stary. Słuchaj, infrastruktura sieciowa Sony była kiepska i to za czasów PlayStation 3 była nadal kiepska i dopiero wydaje mi się oni się za to wzięli przy PlayStation 4. Zresztą do dzisiaj wiele osób mówi, że jak odpala sklep na PlayStation 3, to jest jakaś masakra, ile to się tam uruchamia. No, także, ale pomysł był. I faktycznie, kiedy pojawił się Network Adapter do PlayStation 2, gdzie można było już dysk włożyć, no to pojawiły się gry, które były online, tak? Między innymi Final Fantasy online, które można było grać. No więc jakoś tam to poszło, a trzeba też przyznać, że tych gier nie było za dużo, tak? Że PlayStation raczej stawiało, w dużej mierze stawiało nagranie jednak
singlowe niż na wykorzystanie sieci do rozgrywki. To się zmieni oczywiście przy PlayStation 3. Jak najbardziej. No i ostatnia rzecz, której nie można nie wspomnieć, bo to też był bardzo istotna cegiełka, jeżeli chodzi o sprzedaż PS2, czyli wsteczna kompatybilność. Coś, co na tamte czasy tego prawie nie było. Nie mówię, że nikt nie zrobił, bo można tutaj wspomnieć choćby o Game Boy Color i poprzednim Game Boyu, czyli tym klasycznym. Tam była taka możliwość, natomiast producenci konsol niespecjalnie chcieli w to iść, tak? Jakby nie było wtedy w tym takiego potencjału i to jest, stary, zobacz jakie w ogóle koło my zataczamy wielokrotnie. Mamy wsteczną kompatybilność, później jej nie mamy, bo mówimy, bo przecież gracze nie chcą, później wracamy, bo gracze chcą i jestem ciekaw, za ile znowu będziemy na tej stronie, gdzie gracze niby nie chcą i nie będzie tej wstecznej kompatybilności. Natomiast generalnie ruch był bardzo dobry, przede wszystkim dlatego, że gry na PS1 sprzedawały się fenomenalnie. Więc jakby niedodanie tego, a przejdziemy pewnie za chwilkę do kwestii związanych z premierą, to szczeliliby sobie w kolano i to szczeliliby sobie potężnie, gdyby tego nie było, chociaż wciąż myślę, że ta konsola i tak by się całkiem dobrze sprzedała, biorąc pod uwagę sytuację. Ja tu powiem Ci, że tej wstecznej kompatybilności to ja się dziwię w ogóle, że na przykład PlayStation 4 zrezygnowało ze wstecznej kompatybilności na przykład z PlayStation 3. Znaczy rozumiem, że tam była kwestia tego procesora, bo pewnie by trzeba było zainstalować cela w konsoli dodatkowo i to by zwiększyło koszty, ale wiesz, będąc graczem na przykład PlayStation 1, wychodzi druga konsola, masz pełną, fajną bibliotekę gier. Bardzo wielu graczy nie trzyma konsol, oni je po prostu sprzedają i przychodzą na nową generację, ale musisz się pozbyć fajnych gier, które nazbierałeś przez lata. Tutaj możesz tą bibliotekę wziąć i wrzucić ją do PlayStation 2 i nadal cieszyć się tymi grami, które grałeś. To jest właśnie fantastyczne podejście. Ja uważam, że w tym wypadku, zresztą w każdym wypadku, wsteczna kompatybilność jest naprawdę spoko. Nintendo robi tak od lat. Chyba jedynie teraz na Switchu nie zrobili wstecznej kompatybilności z Wii U, no bo się nie dało trochę, tak? Nie było za bardzo bo nie było tego padletu, jak tutaj emulować, ale przez lata Nintendo faktycznie kolejna konsola była kompatybilna z poprzednią, tak? Na przykład Wii z GameCube'em, GameCube był z Game Boyem chyba, tak? Można było taką dostawkę dokupić, także też tutaj powiem Ci, że tam miałeś Game Boya Advance do GameCube'a. Tak, Game Boy Advance, no. Wii U było kompatybilne z Wii, bo można było podpiąć, tylko że trzeba było mieć tam dodatkowe akcesoria, także to wydaje mi się to tutaj bardzo pozytywny aspekt. Jak dla mnie, wsteczna kompatybilność, że naprawdę to miało sens. Zgadzam się, ja biorę zawsze i dlatego ja chyba taką finalną myśl na 4. czy 5. odcinek tej serii o PS2 już rzucę. Gdyby nie to miałbym dylemat odnośnie tego, która konsola była dla mnie lepsza, jeżeli chodzi o to, czy to był PSX, czy to był PS2. Ja o PSX-ie podsumowywałem, że to była dla mnie konsola takich wielkich pierwszych razów. A PS2 właśnie przez to, że kontynuuje jakby ten ciąg katalogu, to jest dla mnie zwyczajne przedłużenie. To jest dla mnie, masz to wszystko, co miałeś, plus nowe, bardzo dobre rzeczy i uważam, że to był fenomenalny zabieg. Jakby po dziś dzień uważam, że powinno to być kontynuowane. Jakby daj Bóg, że te plotki o tym emulowaniu PS3, być może na PS5 Pro, być może na PS6, w końcu się sprawdzą, chociaż powiem szczerze, że no pytanie, jak to Sony zrealizuje, totalnie moja prywatna dygresja, bo ja osobiście, jeżeli mam zagrać w wiele gier z PS3, nie zagram na emulatorze, bo jest tak świetnie dopracowany, że wiele gier, między innymi moje ukochane Demon's Souls, to jest jak dla mnie najlepsza opcja grania w Demon's Soulsa na emulatorze, więc tyle. Ale tak, wsteczna kompatybilność, róbcie to, moi drodzy producenci konsol, róbcie, bo ludzie chcą. No dobra, mamy pierwsze zapowiedzi PlayStation, czyli tak naprawdę było to E3, którego w tamtym czasie nikt nie widział, przynajmniej w Polsce, bo no chyba, że tylko redaktorzy pism, którzy faktycznie się wybrali na to. W zasadzie to chyba było na Tokyo Game Show po pierwszy raz pokazali PlayStation 2. To było w 99 roku. No to była rzecz, której my żeśmy nie oglądali, mogliśmy o tym jedynie przeczytać w czasopismach. Zastanawiam się, czy na ile te opowieści, artykuły, które
żeśmy czytali w czasopismach, były prawdziwe z pierwszej ręki, a ile to były po prostu przedruki, nie? Z jakichś zagranicznych czasopism, nie? Bo to tak mogło być, nie? W każdym razie pierwsze pokaz PlayStation pokazano kilka gier, między innymi tam chyba był Gran Turismo i chyba Ridge Racer, o ile dobrze pamiętam. No i powiem wam, znaczy po latach, tak, opowiadam wam o rzeczach, które widziałem później, ale jak ja bym je zobaczył w tamtym czasie, no to ja bym odpadł. Pamiętam filmik z Tekken Tag Tournament, który widziałem gdzieś tak w pobliżu premiery, pewnie może rok, i tam był chyba Jin, który trenował. Kata, klasyka. I pamiętam, że mówię, Chryste Panie, jak to wygląda, nie? No dla mnie to już był fotorealizm, nie? Dla mnie to już był... Dzisiaj jak patrzę na to, no to daleko do fotorealizmu, ale w tamtym czasie dla mnie to był fotorealizm, bo takiej oprawy, no to nawet na PC-cie nie było, nie? A tutaj konsola wjeżdża z takimi po prostu niesamowitymi rzeczami i pokazują takie niesamowite rzeczy. Słuchaj, 99 i to, co powiedziałeś, to jest w ogóle ciekawy okres, bo trzeba tutaj zaznaczyć jedną rzecz. Zanim w ogóle do tego doszło, Sony zrobiło konferencję zamkniętą, gdzie zostały pokazane dema technologiczne, o których mówisz. Oczywiście wszyscy jakby spyska leciała, mentalne orgazmy się rozsiewały, także fenomen. I wszyscy byli zachwyceni. Bingo. I powinni... Odhaczamy mentalny orgazm. Tak. Dziękuję. I powinni być, po tym co zobaczyli, absolutnie każdy powinien być. Problem polega na tym, że kiedy ludzie przyszli na E3, tam było pokazywane generalnie to samo. Więc nie było specjalnie dużo nowości jakby pokazanych, po prostu ludzie zobaczyli te dema technologiczne. No. I możemy ewentualnie wspomnieć o tym, że co tam się jeszcze działo, tak? No Sega przygotowywała się do światowej premiery Dreamcasta, Nintendo coś tam przebąkiwało kolejny raz o swoim Dolphinie, ale jakby generalnie szału tam z tym nie było. Natomiast Sony pokazywało tyle. I co było problemem? Problemem było to, że później tego samego roku było właśnie Tokyo, chociaż może zanim do Tokyo Game Show podejdziemy, skupmy się faktycznie na tym, co działo się przy samym Sony, bo tam niespecjalnie był, chociaż moment, odnośnie imprezy Sony to myślę, że jeszcze będzie czas, żeby o tym opowiedzieć, bo Sony zrobiło bardzo ciekawą imprezę, ale to było później. Natomiast tak, były pokazane dema technologiczne i ludzie byli bardzo mocno podekscytowani, natomiast później zaczęło wychodzić coś na jaw i to wychodziło w późniejszych latach, kiedy już ludzie mogli faktycznie zagrać na konsoli. Mianowicie te dema technologiczne, one nie były puszczane na konsolach PS2. Nie miały racji bytu, żeby w ogóle być na tym puszczone, bo PS2 w życiu by nie pociągnęła takiej mocy. Były puszczone na po prostu bardzo mocnych PC-tach i to była taka mocna wpadka ze strony Sony i w dzisiejszych czasach, gdyby do tego doszło, a nie oszukujmy się, nie tylko Sony powtórzyło tego rodzaju błąd, inni producenci konsol również powtórzyli tego rodzaju błędy i to się odbiło dużo mocniejszą czkawką. Wtedy ludzie o dziwo dużo bardziej przymknęli na to oko, więc można powiedzieć, że Sony wyszło obronną ręką. No ale też pamiętajmy, że pokaz Sony był troszkę właśnie, może nie w cieniu, ale no była też premiera Dreamcasta, czyli Dreamcast tak naprawdę rozpoczynał 6. generację konsol, no i to była już konsola nowej generacji, nie? Taka powiedzmy, ale dzisiaj wiemy, patrząc na Dreamcasta i przyrównując do PlayStation 2, powiem Ci, że pomimo, że uwielbiam Dreamcasta, no widzę, że pod kątem oprawy mocno odstawał od PlayStation 2, może po prostu były złe tytuły dobrane na Dreamcasta, może tak, bo Sega wydaje mi się, że w przypadku Dreamcasta popełniła ten błąd, co przy Sedze Saturn dużo było gier automatowych przenoszonych na konsolę, co było spoko, ale gry automatowe mają to do siebie, że one są na chwilę, nie będziesz grał w nie 100 godzin. Po prostu pograsz trochę i rzucisz, nie? PlayStation 2 to już od czasów PlayStation 1 wyszło raczej z grami, które będą tytułami na długo. Między innymi Final Fantasy VII to zmieniło, tak? I to było właśnie takim tytułem na kilkadziesiąt, może nawet kilkaset godzin dla niektórych. I wiesz, to było w ogóle ciekawe, bo Dreamcast zaprezentował konsolę, która obsługiwała nowy nośnik. To był GD-ROM o pojemności 1 GB, co było w ogóle takim
można powiedzieć wtedy wow, no ale Sony zdeklasowało Dreamcasta, wypuszczając konsolę, która obsługiwała DVD. No i tutaj 4,7 GB. I tutaj właśnie to, o czym żeśmy mówili, że bardzo dużo ludzi kupowało PlayStation 2 nie dlatego, że można było w niego grać w gry, dlatego, że był to najtańszy na tamte czasy odtwarzacz DVD. Najtańszy, jaki mogłeś kupić, to było PlayStation 2. I wielu ludzi po prostu kupowało konsolę po to, żeby oglądać na nim filmy. Bardzo często nie odpalając nigdy żadnej gry, bo ich to po prostu nie interesowało, nie? Tutaj wyprzedzę i wyjdę troszeczkę w przyszłość, a mianowicie 6 miesięcy po premierze PS2 było sprzedanych więcej konsol niż gier. No tak, jakby tak było. Wyobraźcie to sobie, moi drodzy, to jest absurd w tym momencie. Nie każdy, byli użytkownicy, którzy od premiery konsoli, od zakupu konsoli nie mieli jednego tytułu. No bo do czego im to służyło? No dokładnie. Do oglądania filmów. Absolutnie tak. I to się spisywało fenomenalnie. Także chapeau bas, Sony, zrobiliście świetny odtwarzacz i tego nie da się ukryć. Ale okej, ja tam zacząłem mówić o tym 99 i Tokyo Game Show, bo to była druga edycja. W ogóle w 99 roku były dwie edycje Tokyo Game Show, była marcowa i była wrześniowa i właśnie we wrześniu Sony spuściło bombę. Wtedy była informacja i jakby może taki szybki flashback jeszcze, bo Sony oni bardzo mocno się wstrzymywali przed tym, żeby upublicznić informacje o PS2. Było to spowodowane kilkoma kwestiami. Między innymi tym, że PSX dobrze się sprzedawał. W 1998 roku on się sprzedał najlepiej. To była najlepsza sprzedaż w tym roku w całej swojej karierze. Miał fenomenalne tytuły wtedy, więc no, po cholerę było jakby psuć sobie tą sprzedaż. Oni ewidentnie zaprzeczali temu, że w ogóle coś mają, więc pojawiły się leaky w 99, poszły devkity do deweloperów. No Krzychu, wiesz co się dzieje, jak lecą devkity. No ktoś puści parę spyska. No, jakby wiadomo, nie utrzymasz opcji, tego. Nie? Tak, więc jakby to poszło. Ale okej, mamy wrzesień, 99 rok, wychodzimy na scenę, wychodzi Ken Kutaragi, który bardzo płomienną przemową prezentuje konsolę PlayStation 2, wychodzą 3 hostessy, które prezentują konsolę od frontu, od boku i tam chyba jeszcze w pozycji leżącej jest ta informacja, że może stać, może leżeć, może odtwarzać filmy DVD, praktycznie może robić wszystko. Co mamy prezentowane? A więc tego. Konsola to, o czym powiedziałem, kwestie związane z ustawieniem, mamy oczywiście całość. Pad, czyli jest krótko pokazany ten DualShock 2 i informacje podstawowe. Karta pamięci, i tu jest ciekawostka. Nie wspomnieliśmy o niej, o Karta pamięci, to ja może tutaj od razu, skoro mam, bo mam dwie, to jest fejkowa, 64, to jest oryginał. Więc może tutaj, o Jezu, zobacz. Się bardziej przygotowałeś niż ja, mogłem też przygotować tutaj. Tak, to jest... Zobacz jaka ona w środku, no złap mi ostrość, aparacik, złap sobie. To były 8 megabajtów, nie? Te karty o, jest, miały. tak, tylko zobacz jaka ona jest zakurzona teraz w środku, ta część, tak. Ona była w środku, czekaj, przetrę. Bo chciałem tylko pokazać, tylko nie wiem, czy mi aparat po prostu złapie. O, złapał. Tu jeszcze jest właśnie, one były sygnowane takim napisem, no, zgubił. Dobra, nieważne, może ktoś sobie zrobi pauzę. Magic Gate, dokładnie, czekaj, tak próbuję zobaczyć. Ale... To wtedy odróżniało się oryginalną od pirackich, nie? Bo te chyba pirackie nie obsługiwały, tylko nie można było tego sprawdzić. W PSP można było. Jak kupiłeś sobie Memory Stick Duo oryginalne, to był Magic Gate obsługiwany, a jak był podrabiany, to Magic Gate nie był obsługiwany. Dokładnie tak. A ja mam, kurczę, bo ja powiem ci, ja w ogóle ostatnio, znowu dygresja na szybko, ja ostatnio wróciłem do mojej Witki w ogóle, co nie? Moje PSP i moja Vita chodzą w sumie dość regularnie. Głównie PSP chodziło, ale to też, to akurat ty wiesz, bo ty jechałeś ze mną parę razy, to PSP mi służy też jako odtwarzacz muzyki w aucie, ale Vitę ostatnio sobie odpaliłem i powiem ci, kurczę, no w wolnym czasie, czyli czytaj tam, wiesz, jak siądę na kiblu na te 15 minut, to odpalam, co nie, bo więcej czasu nie ma. Okej, ale dygresja, bo powiedziałeś o tych kartach pamięci i tutaj akurat były inne, ale próbuję sobie przypomnieć, czy w Vicie też był Magic Gate, aż sobie otworzę, bo mam oczywiście oryginał do Vity. Horrendalnie drogie karty. Były, no. Nie, tutaj. I one były takie chyba niewielkie, bo tam chyba 32 giga był chyba największa. To masz 8 chyba, tak? 8. Tak, nie wiem, czy złapę, tak, złapał. To jest 8, ale horrendalnie drogie, a do PS Vity, do PSP-ka, tylko PSP musiałbym tam podejść ewentualnie do szuflady i tam ten Magic Gate, tak jak powiedziałeś, absolutnie jest i można było to sobie spokojnie sprawdzić. Przy PS2
Chyba nie było, nie było chyba. Znaczy, oni chyba dopiero o wiele później się te pirackie karty pojawiły. Ja myślę, że to na początku te karty pamięci były dosyć drogie. Tak, 64. Bo jeszcze, ja mam na przykład 128, że masz przełączaną przełącznikiem na dwie 64. Tak. Też były takie cuda. Natomiast różnica pomiędzy oryginalną a piracką kartą jest taka, że te oryginalne są o wiele szybsze, to raz. No i jeżeli chcesz się przekonać, czy masz oryginalną, czy piracką, to trzeba ją rozkręcić. Jeżeli w środku jest czarny glut, to jest piracka, a jeżeli jest chip, to jest oryginalna. Wiem, bo wszystkie swoje karty rozkręcałem i sprawdzałem. Sprawdzałeś, tak? Tak, czy mam oryginalną. Nie wierzyłeś nikomu. Także, no ale karta 8 megabajtów Tak jest. nie Czyli jest 8 razy więcej niż 8 razy więcej. Nie jest to PSX-a. specjalnie dużo, bo niektóre save'y, jak na przykład do Gran Turismo, potrafiły zajmować po 4 megabajty chyba, o ile dobrze pamiętam. Także tutaj niektóre naprawdę zajmowały, no i karty były dosyć drogie. To chyba też, ja nie miałem PlayStation na premierę, ale są te opowieści, że ludzie grali na przykład, nie wyłączali konsoli przez tydzień, żeby skończyć Final Fantasy, to ty tak robiłeś. Nie wiem, czy przy PlayStation 2 było podobnie, żeby nie wyłączało się konsoli, żeby przejść za jednym zamachem po prostu całą grę, nie? Ale te karty znaczy w ogóle, co ja mówię o kartach, sama konsola była horrendalnie droga na premierę, bo ona chyba około 4000, o ile dobrze pamiętam, na dzisiejsze kosztowała po premierze na samym w Japonii. starcie była jakaś taka porąbana cena. Była. Także to były w ogóle ceny z A kosmosu. nie koło 3? Wtedy. To nie było chyba koło 3000, 2800, 2900. Tylko pamiętajmy, moi drodzy, ile to było na tamte czasy. Pamiętajmy, ile to było na tamte czasy. To były horrendalne pieniądze. Tak. Teraz zobaczymy, ile to kosztowało. Ja tutaj od razu powiem, że i pierwszą, i drugą konsolę PS2 kupiłem sobie za odszkodowanie. Także taki fart w niefarcie, to, że byłem dzieckiem, jak to ówcześni moi wujkowie mówili, jak w ówczesnych czasach moi wujkowie i rodzina mówili, ja byłem dzieckiem wojny i okopów, więc mnie zawsze było pełno i oczywiście musiałem sobie często zrobić krzywdę, plus taki, że było odszkodowanie, więc można było kupić sobie konsolę. Łamałeś sobie ręce, ale miałeś konsolę. Tak, wiesz, parodia, co nie? Połamał łapy i tak nie pogra, ale konsola jest. W każdym razie cena była wysoka, znaczy wyższa od ceny Dreamcasta w tamtym czasie. O ile dobrze pamiętam, jeszcze jak na dolary było przełożone, to $300 chyba kosztowało PlayStation na starcie, a Dreamcast chyba kosztował 100 mniej, chyba 200 kosztowało. Był $200. Tutaj mogę wam, bo sobie zapisałem w notatkach, w razie czego, na premierę 4 marca 2000 roku cena PlayStation 2 w Japonii wynosiła 39 800 jenów, a kurs jena z 3 marca, bo sprawdzałem sobie specjalnie, z 3 marca 2000 roku wynosił 3 zł. Po przecinku mamy, zaokrąglilibyśmy do 84, a mamy 8352 za 100 jenów, więc w razie czego można sobie przeliczyć. Czy była to cena zaporowa? Dla Japończyków nie aż tak bardzo. Nie był to tani sprzęt, natomiast to, co oferował, bo to jest bardzo istotne, stosunek jakości do ceny, to był dobry wybór. Stąd między innymi ludzie tak chętnie sięgali po PS2 jako odtwarzacz do DVD, historia powtórzy się przy okazji PS3 z odtwarzaczem Blu-rayów, ale to za rok o tym, to wiecie, spokojnie. Ale to w ogóle ta cena to jest też ciekawe, bo to jest do dzisiaj, nie? Że na przykład w Stanach konsola kosztuje $299, a w Europie 299 funtów. No to się trochę nie przekłada, bo to nie jest ta sama kwota, ale to od lat jest właśnie tak trochę europejscy gracze są dymani, nie? Że muszą zapłacić więcej niż gracze amerykańscy. No i tak, z tymi aferami to w ogóle przecież na Steamie od jakiegoś czasu teraz też się toczy taka mała aferka, no ale znowu, schodzimy z tematu, natomiast ja tutaj podam jedną tylko taką ciekawą informację techniczną, dla ciebie myślę, że będzie chyba bardziej interesująca niż dla kogokolwiek innego. Podczas konferencji na Tokyo Game Show padła też informacja, że PS2 może przeprocesować 60 milionów poligonów na sekundę, a Dreamcast, znaczy w porównaniu do Dreamcasta, który mógł tych poligonów przeprocesować 8 milionów na sekundę. Więc tyle. 60 jedna zmiana. milionów, poczekaj, bo widzisz, to nie jest takie proste, bo... Wiedziałem, że się uruchomisz, dlatego to powiedziałem. No. Te wszystkie, ile poligonów tutaj na sekundę, to jest niestety
niewiele warte, ponieważ sama informacja, że 60 milionów nie mówi nam absolutnie nic. Czy to są poligony oteksturowane, czy to mówimy o 30 klatkach, czy o 60 klatkach, bo jeżeli może mówimy o 15 klatkach na sekundę i wtedy masz 15 ramek, na których te 60 poligonów musisz zmieścić. To jest zupełnie tak, wiesz, jeżeli mówimy o 60 poligonach w 30 klatkach na sekundę, czyli na jedną klatkę animacji możesz mieć 2 miliony poligonów. 2 miliony poligonów na jedną klatkę. Więc tak naprawdę sekunda, 60 milionów poligonów to jest taka trochę na sekundę, to jest wartość, która nie do końca jest prawdziwa, bo liczy się to, ile poligonów na jednej klatce możesz zmieścić. To jest prawda. Ale tutaj wiesz, łatwiej to działa na wyobraźnię, tak? Że wiesz. W każdym razie, czy 2 miliony Hasełko poligonów... marketingowe było, mój drogi. Pamiętaj, jak wyglądał wyścig zbrojeń wtedy. Wtedy poligony, teraz teraflopy. Tak. Zastanawiam się, czy 2 miliony poligonów to jest dużo. Zastanawiam się, jak to sprawdzić, bo ciężko mi znaleźć, ile poligonów miały ówczesne gry, postacie, nie? Z tego, co pamiętam, bo ostatnio robię materiał, tutaj już powiem na wyrost, o No One Lives Forever i No One Lives Forever było grą, która miała postać zbudowaną z największej ilości poligonów na tamte czasy. To był rok 2000 a propos i ona się składała z 1700 wielokątów. Czyli przy tylu milionach mało. No mało. Wydaje się mało, co nie? No właśnie, ale teraz chodzi o to, czy to była wartość prawdziwa, czy to było takie PR-owe gadanie. Poczekaj. No, biorąc pod uwagę, że Dreamcast generalnie osiągał ładniejszą grafikę od PS2 w wielu momentach, no to... Poczekaj, zaraz pytanie, jak to mierzą? Znaczy, wiesz co, to można łatwo sprawdzić. Są strony, które pokazują, na przykład ludzie wyciągają postacie i liczą, tak? Z ilu poligonów składa się postać. To nie jest trudne, bo to, no widzisz, mamy, słuchaj. Final Fantasy X w cutscence postać miała 9000 poligonów, podczas gry 3000 poligonów. Główny bohater w Silent Hillu 3 5700. Oczywiście mówimy o samej postaci, bo do tego jeszcze dochodzi tło, asety i tak dalej. Chodzi o same postacie, czyli do tych 2 milionów nawet, no to jeszcze potężnie brakuje, wydaje mi się. No tak, no ale wiadomo, tła, elementy otoczenia, wszystko co tam się musi na ekranie znaleźć, to wszystko przecież pożera. No i nie ma się tutaj co dziwić. Natomiast tak czy inaczej, koniec końców premiera zbliżała się grubymi krokami, no i Sony oczywiście jak zwykle, bo chciałbym tutaj na chwilkę tylko przejść do kampanii marketingowej, bo Sony przy okazji pierwszego PSX-a mówiliśmy o tym, że ta kampania była dość specyficzna. Generalnie uważam, że całkiem fajna, a w pewnych momentach dziwna. No powiedzmy, że dziwna, ale i tandetna. I jeżeli mówimy o pierwszym PSX-ie, tutaj pamiętajmy, na chwilkę tylko do tego się odwołuję, bo odwołuję się do tego, co było między innymi tam w przytykach do Nintendo, chociaż niektórym się podobało. Jeżeli chodzi o PS2, kampania była dość specyficzna. Jeżeli chodzi o kampanię na japoński rynek, dla mnie to jest bardzo specyficzna, bardzo dziwna, bardzo japońska reklama. Mianowicie, to były sceny ludzi, takie codzienne. Ktoś przegląda sobie menu, dzieciaki płyną sobie na basenie, taka codzienna, totalna, być może sielanka, być może stagnacja, po czym pojawiało się logo PS2, czarny ekran i tyle. Założenie było takie, że oni chcieli pokazać, że po prostu PlayStation 2 jest częścią życia codziennego. I wbrew pozorom w Japonii to się absolutnie przyjęło. Natomiast kampania w Stanach to było coś zupełnie innego. I tutaj już byśmy musieli wejść sobie w rok 2000, ponieważ tam Sony zaprzęgło Davida Lyncha i ja od razu powiem, że David Lynch to... Tak, to jest jeden z moich ulubionych w ogóle reżyserów. Bardzo lubię jego kino. Mówi się, że jeżeli ktoś mówi, że rozumie filmy Lyncha, to kłamie. W miarę się zgadzam z tym powiedzeniem. Bardzo specyficzny reżyser, natomiast on wyszedł z taką, znowu, bardzo ciekawą, bardzo lynchową reklamą, gdzie idzie gościu przez korytarz, jego głowa w pewnym momencie odrywa się od ciała, są dziwne ujęcia kamery, po czym typowo, powiedziałbym, taki... No, troszeczkę jak w Twin Peaksie mamy scenę, gdzie jest kanapa i siedzi jakiś gościu chyba w bandażu, jakaś mumia, kaczka po środku i trzeciej postaci nie pamiętam, po czym kaczka patrzy na niego i mówi Welcome to the third world.
i wchodzi to klasyczne hasło PlayStation z takim wykrzykiem, krzyknięciem dziewczyny PlayStation 2, gdzie później przez PS2 cały czas przy kampaniach PS2 słychać było właśnie ten okrzyk na koniec. I co się okazało? Okazało się, że ta reklama była strzałem w dziesiątkę. Dlaczego? Bo nie była skierowana do ludzi, którzy są typowymi graczami. Ludzie, którzy wbrew pozorom nie interesowali się grami, zaczęli interesować się właśnie PlayStation 2. I później Sony poszło w tym kierunku, co prawda już nie z linczem, ale te reklamy były coraz bardziej właśnie takie skierowane nie tylko właśnie do graczy, nie tylko do gamerów, tylko dla osób, które są bardziej dojrzałym odbiorcą. Właśnie po to, żeby stało się to centrum domowej rozrywki u każdego z nas w domu. No ale jeżeli chodzi o premierę PlayStation 2, no to trzeba przyznać, że Sony przygotowało się potężnie. Powiem Ci, lista gier, 29 tytułów, oczywiście mówimy o wszystkich grach, o japońskich, amerykańskich, europejskich razem wziętych, chociaż rzeczywiście niektóre gry pojawiały się ekskluzywnie na danym rynku, ale była imponująca, powiem Ci. Jeżeli chodzi o bijatyki, no to był Dead or Alive 2, Hardcore, no to gra, która już była na Dreamcastie, no i był oczywiście Tekken Tag Tournament. Nie wiem, jak to wypada dzisiaj wśród fanów, bo czy to jest lubiany tytuł, Tekken Tag Tournament? Tak. Wiem, że 4 nie jest lubiana. Uj, nie. Wiesz, co jest najlepsze? Skoro już o tym wspomniałeś, ja chciałem dodać tą dygresję, jak powiedziałeś o fotorealizmie, kiedy patrzyłeś na pierwszego Tekken Taga. Ja przez cały czas uważam, to mi się nie zmieniło, że Tag 1 wygląda lepiej niż Tekken 4. Jasne, jeżeli spojrzymy sobie na techniczny aspekt, to technicznie Tekken 4 jest lepszy. Absolutnie. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na aspekt estetyczny, jak to wszystko się rusza, jak to wygląda, Tag 1 wygląda dużo lepiej niż Tekken 4, ale tak, Tekken Tag 1 wciąż jest lubiany. Zresztą później jak była wydana reedycja, wersja zremasterowana Taga 1, Boże, do czego on był dorzucony? Do filmu z Tekkena on został dorzucony i ludzie czasami kupowali to, no nie oszukujmy się, ten film był strasznym dziadostwem, to był szmatławiec, niestety, no ale często tak jest z tymi filmami. Natomiast gra bardzo fajna, więc ludzie do tego często wracają. Tekken 4, nie będę się jakby tutaj rozwodził, bo jak się uruchomię Krzychu, to jakby ty pójdziesz sobie na zakupy i wrócisz, że ja dalej będę gadał. Było dobre. 4 do dupy, Tekken Tag 1 bardzo fajny. No i był jeszcze Street Fighter X3, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo Street Fighter X3 był Street Fighterem trójwymiarowym, czyli takim trójwymiarowym 2D, jak to się mówi, czyli tak jak dzisiaj Street Fighter 4. Natomiast warto wspomnieć, że Street Fighter X, właściwie seria X nie debiutowała na PlayStation. Zapomniałem. Na starym mieszkaniu został. Na PlayStation 2, tylko na platformie Sony ZN, czyli to była platforma automatowa i tam pojawiły się 4 gry z X-em, czyli 4 części Street Fightera X, natomiast 3 pojawiła się już na PlayStation 2. No i powiem Ci, bo mam tą X3 faktycznie gdzieś tam kiedyś grałem, to w porównaniu do tych wersji automatowych o wiele lepiej wygląda ta wersja na PlayStation 2. No tutaj widać było, że moc konsoli była jednak dość konkretna. Ja do X3 też taką malutką dygresję dorzucę. Ja tak mocno się zagrywałem w tego Street Fightera, że mój lewy kciuk, ja sobie zdarłem opuszek i to był początek, ale nie przerwałem. Grałem dalej, później zdarłem sobie już skórę i tu miałem normalnie ranę na tym kciuku od jechania po krzyżaku, no bo wiemy, Street Fightery to są ćwierć koła, pół koła, całe koła i tak dalej, więc ten kciuk chodził, no i w pewnym momencie nie mogłem grać, bo mnie bolało, mi krew leciała z tego kciuka, więc co zrobiłem? Przykleiłem sobie plaster, taki klasyczny plasterek przyklejany, tylko że jak go przykleiłem tak w ten sposób, jakby tutaj jak go przykleiłem, no to nie mogłem jeździć po krzyżaku, bo ewidentnie on haczył o krzyżak, więc ja go przykleiłem pod kątem, tak, że mogłem dalej jeździć po tym krzyżaku. Tak, i wróciłem do grania. No i jeszcze z bijatek pojawił się Ready to Rumble, to akurat grę, którą to grałem na Dreamcastie w Ready to Rumble. Box to był a propos. No to ty, jeżeli chodzi o bijatyki, to. Nie wiem, czy tam jeszcze coś kojarzysz. Kojarzę, ale ja chcę się z tobą delikatnie nie zgodzić. Bo to, co powiedziałeś i wszystko, co powiedziałeś jest prawdą, musimy dodać jednak ale. Ale zależy, o której premierze mówimy. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę premierę japońską, tam wcale nie było tak fajnie. Tak, nie było. Znaczy, wiesz co, to jest trochę tak, że były zrobione gry pod japońskiego gracza.
Myślę, że tak by można to było uznać. Niekoniecznie to były hity. Dobra, Krzychu, lecimy w takim razie. Uwaga, moi drodzy, szykujcie się, ponieważ za chwilę zgubicie majty i czapki spadną wam z głów. Już patrzę, gdzie mam notatki odnośnie najlepszych gier na premierę tego PS2 w Japonii. Było 12 gier na premierę, no cóż, więcej niż Dreamcast, ale były tam tak wybitne gry jak Mahjong, super. Była tam tak wybitna gra jak Fantavision, no okej, jakby efekty cząsteczkowe można było podziwiać, natomiast zabawa podobnie jak przy iToyu Play, no na 5, 10, 15 minut i jesteście znudzeni. Krzychu, była tam jedna gra dla ciebie, ja specjalnie sobie zapisałem. O-Story FFV-ka, nie wiem czy grałeś, ale musisz zagrać, Słyszałem o tym nigdy. Ponoć rakieta, nikt nie chciał grać. Co jeszcze było? IQ Remix Plus, to jest w ogóle gra, która była wcześniej na PSX-ie, więc bardziej to wyglądało troszkę jak demo technologiczne. I był jakiś, nie pamiętam niestety tytułu, był też Soccer od Konami, więc tych gier na premierę w Japonii tam nie było nic specjalnie ciekawego. Poczekaj. Nie było Dynasty Warriorsa w Japonii? W końcu był Kessen, mój drogi. Kessen to był fantastyczny tytuł, ale nie na premierę. Jak nie na premierę? W 2000 roku. Czyli zaraz po pewnie. A, widzisz, zaraz po premierze. Tu się zgodzę. Zaraz po premierze był. Istotna była sama premiera. Jak kupowałeś konsolę, tak? No to faktycznie to były 4 te gry, tak? Tam była tragedia. Było 12 tytułów przygotowanych. Natomiast tak jak mówię, można się, jasne, część osób tego Mahjonga by sobie pograło. Natomiast Sony na sam początek, przy japońskim starcie konsoli, no niestety nie miało dobrych tytułów. One przez kolejne tygodnie były mocno wałkowane i tak naprawdę amerykańska premiera i później europejska, one już możemy nazwać sukcesami. Jeżeli chodzi, to generalnie sprzedaż konsol cały czas, sukcesy goniły sukcesy. To wszystko, o czym słyszeliście, czyli te kolejki przed sklepami, to, że ludzie rozbijali sobie mini obozy, spali w śpiworach, to wszystko jest prawda. Japońska telewizja robiła wywiady z tych takich, jak to nazwać, obozów, jeńców od nowej generacji, którzy czekali na PlayStation 2, więc oni cały czas czekali i pamiętajmy, to był marzec, więc było zimno. Dochodziło do momentów, gdzie policja czasami ściągała tych ludzi, bo raz, że zimno, dwa, że pada deszcz, więc czasami byli ściągani, no bo po prostu czekali tam dobę, dwie, czasami więcej, żeby dostać konsolę. O ironio, sytuacja powtórzyła się przy okazji premiery amerykańskiej. I tutaj znowu ludzie czekali w kolejkach. Natomiast Sony założyło sobie, że sprzeda 1 000 000 konsol w 6 dni. 1 000 000 konsol zostało sprzedane, bo to był 1 000 000 konsol na rynek japoński. Oni sprzedali ten 1 000 000 konsol w 2 dni. Przepraszam, to jest jedna rzecz. 2. Sony chciało wyjść naprzeciw, stwierdziło, OK, damy wam możliwość zamówienia sobie preordera konsoli PS2 przez stronę internetową. Krzychu, strzelaj, ile strona wytrzymała? Szybko z głowy. No, nie wiem, 10 minut? 2. 2 minuty. No mówię, tam wtedy to wiesz, wtedy to strony, to przepustowość była żadna, nie? Tak naprawdę. To tragedia. Ale wiesz co, ja się nie zgodzę z tymi tytułami startowymi, bo wiesz co sobie otworzyłem? 4 marca 2000 roku była premiera PlayStation 2 w Japonii, tak? Tak jest. Te gry, które I patrzysz na Metacritic i patrzysz po dacie wydania. Nie. Okay. I tak, był Eternal Ring od From Software, RPG. Był ten Kessen, był Ridge Racer 5, był Street Fighter X trójka. To były już dobre tytuły. Była Drummania, czyli to, co się kupowało z bębenkami, nie? Ja ci dam skończyć i przejdę do ale. No i tam wiadomo, no to Mahjongi to muszą się pojawić, bo to Japonia, to jest oczywiste, ale te tytuły nie były jakoś specjalnie złe. To mogę już z ale? No mów. Dobra, to teraz tego. Generalnie tak. I troszeczkę później, w niedalekiej przyszłości, to są dobre tytuły. Ja w ogóle jestem fanem Kessena. To jest seria, którą ja się bardzo zainteresowałem i Kessen 3 to jest gra, do której chcę znowu wrócić. Kilka razy ogrywałem. Natomiast to, co powiedziałeś, czyli tego. Street Fighter X3. Problemy na samym początku były z tytułami i z konsolami, ponieważ konsole miały swego rodzaju problem. Po pierwsze, długo się ładowały gry. Dochodziło do tego, że były wadliwe konsole, które potrafiły po 2 minuty wczytywać gry. To jest pierwsza rzecz. Crashowały się, były lagi.
Więc część konsol na premierę była wadliwa i o tym wiele osób nie pamięta i nie Ja mówi też się o tego tym nie głośno. pamiętam, że było. No widzisz, a ja w researchu też nie pamiętam, ale research pokazuje mi artykuły i statystyki, które wskazują, że tak było. I teraz tego, wspomniany X3, w którego bardzo mocno się zagrywałem, tu było połączenie wadliwej wersji Street Fightera, no i tego, co było oczywiście w konsoli. Mianowicie znikały poligony podczas walki. Jasne, da się z tym żyć, ale troszeczkę odbiło się czkawką. I teraz uwaga, Ridge Racer 5. Pamiętajmy, że Raiko Nagase, przepiękna wirtualna kobieta, ponoć wzorowana na prawdziwej, nigdy prawdziwych zdjęć nie udało mi się znaleźć, więc kto wie, może Urban Legend. Tak czy inaczej, na demie technologicznym bardzo kusiła swoimi ponadnymi kształtami, no i ludzie byli zainteresowani. Ale Ridge Racer 5 miał błąd, który uszkadzał kartę pamięci. No i crashował konsolę, więc twoja konsola mówiła bye bye i niektóre save'y też robiły bye bye. I to było też problemem, jeżeli chodzi o PlayStation 2. Więc jakby to są takie rzeczy, które warto trzeba było wziąć pod uwagę. A przy premierze amerykańskiej Sony poszło po rozum do głowy i teraz tego, oni mieli premierę amerykańską i europejską zrobić dokładnie w tym samym czasie. Natomiast przesunęli ją i to był wspaniały ruch ze strony Sony. Dlaczego? Po pierwsze, oni musieli troszeczkę konsol powymieniać. To jest jedna rzecz, więc no, trzeba było mieć zasoby. A nie, przypomnijmy jeszcze raz, w 2 dni sprzedali 1 000 000, więc ludzie czekali kilka dni. Tam dochodziło do strasznych rzeczy, biorąc pod uwagę, o czym mówimy, tak? Była sytuacja, dotarłem do artykułu i tutaj gdzieś też postaramy się może przebitkę zrobić, o gościu, który jak dowiedział się, że zabrakło PS2 w sklepie, no to skoczył z budynku. W Japonii, tak? Więc jakby możemy powiedzieć, że wylogował się z życia. Ciężki temat, no ale takie sytuacje były. Były sytuacje w Japonii, gdzie gangi okradały ludzi właśnie skupionych PS2. I nie zapomnijmy, mój ulubiony Urban Legend. To jakby nie sposób o tym powiedzieć. Krzychu, bo doskonale wiesz, że technologia w PlayStation 2 była tak potężna, Co że Hussein kupił? Tak! No, pamiętam to! Pamiętam to! No tak, to było, no ale dokończ, bo niektórzy nie wiedzą, no. Okej, moi drodzy, to teraz słuchajcie. Rząd japoński uznał, że technologia PS2 jest tak zaawansowana, że jest traktowana jako superkomputer, więc jest zakaz wywożenia z kraju. Ja po dziś dzień pamiętam artykuł w PSX Extreme, gdzie chłopaki się chwalili, że jakimś tam cudem w końcu udało im się tą konsolę wyciągnąć z tej Japonii, więc gratulacje dla nich. Natomiast nie można było konsoli oficjalnie wywozić i pojawiła się plota, że Saddam Hussein ściąga dziesiątki PS2 do tego, żeby z tych PS2 zbudować superkomputer, no i oczywiście tak zdobyć władzę nad światem, tak? Ja bo tam słyszałem, były że plotki, sterowanie rakietami Tak, między ja innymi słyszałem tam o było. sterowaniu rakiet, no trochę mniej spektakularny niż rządzenie światem, ale właśnie ja słyszałem, że on w rakietach chciał te PS2 instalować. Znaczy ja tak wyszedłem trochę do przodu, moi drodzy, chodziło mi o to, że ta władza nad światem będzie przez to, że te rakiety będzie, więc on tam, wiesz, będzie padem sobie tam sterował i teraz który kraj zaatakujemy na ekranie, będzie sobie tam z kamery widział. No ale jesteśmy przy premierze amerykańskiej. Co my tutaj mamy? Armored Core 2, dużo gier od EA, no to oczywiście Madden NFL to jest absolutny must have dla Amerykanów, to jest oczywiste. Co my tu jeszcze ciekawego mamy? Silent Scope znam z Dreamcasta, to jest celowniczek, to jakże mógłbym go nie znać. Całkiem fajny nawet, bo na Dreamcastie można było kupić plastikową snajperkę i normalnie się celowało ze snajperki właśnie w telewizor, także całkiem spoko. Unreal Tournament jeszcze się pojawił z takich ciekawszych rzeczy. Znaczy z takich rzeczy, które mnie interesują, tak? Bo jakieś tam te wyścigi to akurat nie są moje jakieś gry ulubione. Jak Midnight Club na przykład od Rockstara, nie? Znaczy, no to było trochę tych gier. 18 gier na Ameryka dostała. Trochę tak. No wiemy, że później było tych 29, to o czym wspomniałeś, ale to już mówimy o premierze europejskiej i tutaj dygresja. Dlaczego dobrze, że Sony przesunęło? Ja tutaj znowu posłużę się tym, że ja uważam, że Sony w tamtych czasach, znaczy generalnie Sony bardzo często umie w marketing. Czasy PS1 i PS2 uważam, że to jest świetność. Do czego doszło? Mianowicie to, co wspomniałem wcześniej. Musimy troszeczkę tych konsol powymieniać, bo są wadliwe. Musimy troszeczkę nadrobić. Jest bardzo duże zapotrzebowanie i fantastyczne. Przecież ci wariaci, oni wydali $150 milionów na marketing.
w Stanach. Nintendo przez 2 lata wydało 15 milionów na marketing w Stanach, więc jakby widzimy, co się dzieje. I teraz tego, Sony wiedząc, że nie wyrobi się ze wszystkim, po pierwsze, przesuwa datę premiery, po drugie, oni zdają sobie, w Europie oczywiście, po drugie, zdają sobie sprawę, że ludzie troszkę narzekają, jeżeli chodzi o tą kwestię gier, tak, że wciąż, jakby one już się pojawiają, rynek amerykański idzie do przodu, bo wchodzimy w premierę dopiero oczywiście amerykańską, ale Japonia trochę kręci nosem. Przypomnijmy, mamy 6 miesięcy po premierze, są ludzie, którzy nie mają gier na tą konsolę, bo nie są zainteresowani, oni oglądają filmy. Więc co robi Sony? Sony wydaje ogłoszenie. Moi drodzy, uwaga! Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że nawet jesteśmy pewni, PlayStation 2 nie starczy do każdego. Jest tak dużo zainteresowania, nie starczy... To była fenomenalna strategia, moi drodzy. Wykorzystanie reguły niedostępności odbiło się takim echem, że ludzie byli cholernie, ale to cholernie jeszcze bardziej zainteresowani zakupem tej konsoli. Dreamcast, mimo że tańszy, schodził na drugi plan. Nintendo, oni dopiero w tym roku będą się chwalić nadciągającym GameCube'em. Więc to jest zupełnie inna kwestia. No i oczywiście pojawiają się, ale to troszeczkę za niedługo, o tym pewnie gdzieś też będzie wspomniane, że pojawi się informacja o Microsoftie i o tym, co Xbox szykują. No tak jest. Więc to za jakiś czas. Ale no cóż, premiery generalnie. Japońska, mimo że konsola sprzedała się dobrze, nie zapominajmy o jednej ważnej rzeczy. Bo ktoś może powiedzieć tutaj, no dobra Bart, ale przecież konsola sprzedała się świetnie, to jak możesz mówić, że nie do końca sukces? Nie zapominajmy, i to nie jest wcale jakaś tajemnica wielka, ale firmy typu Sony, producenci konsol, Sega, cała reszta, oni nie zarabiają na konsolach. Bardzo często do konsol dopłacają po to, żeby uzyskać cenę, która będzie odpowiednia, tak, ona ma być odpowiednia dla klienta, a zarabiamy na grach. Więc jeżeli masz sprzedane kilka milionów konsol, ale gry nie lecą, nie ma towaru, który jakby, powiedzmy, że to jest mini sklepik twoja konsola, ale nie ma towaru na półkach, który ty sobie tam zjadasz, no to nie zarobisz. Więc pierwszy rok, wbrew pozorom, był bardzo ciekawy. Brak gier, dużo DVD i trochę problemów, o których wiele osób w tych czasach już nie pamięta, a później myślę, że to już jest droga po lauru zwycięstwa, która idzie bardzo, ale to bardzo mocno. Ja myślę, że na tym się zatrzymamy, bo mamy już prawie 1,5 godziny. To, żeśmy pogadali w gier, do premiery doszliśmy. Ograć, to możecie jedynie najwięcej, żeśmy powiedzieli o myciu okien. Natomiast ja tylko dodam tak, że premiera europejska według mnie była najbiedniejsza, bo Europejczycy nie dostali żadnej nowej gry, tylko te lepsze gry z poprzednich 2 premier. Także to raczej nie było tutaj za bardzo w czym wybierać. Znaczy było w czym wybierać, ale powiedzmy niewiele. Dobra, słuchaj, ja myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się już wreszcie grami, bo mieliśmy tak, to już przejdziemy do mięska. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. To był pierwszy odcinek o PlayStation 2. Dajcie znać, co myślicie. Pierwszy podcast o PlayStation widziałem, że się całkiem nieźle przyjął, więc mam nadzieję, że o PlayStation 2 również wam się spodoba. I co? W przyszłym odcinku będziemy już męczyć gry. Trochę tych odcinków będzie, bo trochę tych gier jednak było. O Jezu, daj spokój. Tam jest tyle gier, że ja się zastanawiam, z iloma my się wyrobimy, ale postaramy się... było, nie? W ogóle oni wydali tych gier. No ale to było dużo gier multiplatformowych. Także wiadomo, nie? Że nie o wszystkim będziemy mogli tutaj, znaczy nie o wszystkim będziemy gadać, jak na przykład o Pipie Funnel. Pewnie nie będziemy Pipa Funnel, mój drogi, jej zbyt dużo uwagi. Jak można nie powiedzieć o Pipie Funnel? To jest fenomenalne. Wiesz co, ja Valkyrię wyrzucam do śmieci, jakby już ja Pipę Funnel biorę. Raczej. To Dobra, jest słuchajcie, na tym chyba się zatrzymamy, nie? Tak, myślę, że to jest dobry ender. Doszliśmy do premiery, moi drodzy. Tak. Po premierze w kolejnym odcinku. Tak, także słuchajcie, dajcie znać, co sądzicie. No i cóż, to tyle. To był kolejny odcinek Gralogów, który prowadził dla was Bartek Bard-Jakubczyk oraz Krzysztof Energik Micielski. To tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.